Witam Państwa bardzo serdecznie. Lexidor się kłania. Wiosna nam się robi, coraz więcej rzeczy ciekawych w tenisie. Przed chwilą widzieli Państwo planszę z naszymi patronami. Taka czołowa dziesiątka tych patronów. Pamiętajmy, że dzięki tym patronom mogliśmy otworzyć nowy rozdział naszego programu, trzeciego serwisu. Seria z cyklu Patron. Pierwszy odcinek z Arturem Wichniarkiem już za nami. Bardzo udany, zresztą bardzo dobrze przyjęty przez środowisko i nie tylko. Sam Artur Wichniarek doskonale się bawił, a swoją drogą to tak trzeba powiedzieć, że jak na piłkarza byłego, to wiedza tenisowa Artura Wichniarka do pozazdroszczenia. Jeszcze jedna sprawa, zanim gościa mojego przywitam. Ten cykl Return, pamiętają Państwo, obiecałem, jak przekroczymy 5000 subów i to się stało dosyć szybko, nawet szybciej niż spodziewaliśmy się. Mamy już pomysł na nowy cykl. Na razie owiany jest tajemnicą, ale do niego potrzebnych jest subów aż 10 000 i miejmy nadzieję, że to się też dosyć szybko spełni, bo ten cykl, który przygotowaliśmy, no będzie niespodzianką, naprawdę będzie zrobiony w zupełnie inny sposób, w zupełnie innym formacie. Miejmy nadzieję, że to się szybko stanie. A propos tych Patronite'ów i naszych patronów systemu Patronite, to zachęcam cały czas do współpracy. Teraz już czas, żeby przywitać mojego gościa. Państwo wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie. Witam Cię, Karolu. Dzień dobry, kłaniam się. Nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy tak. Po rowerku obaj dzisiaj w dobrych formach, tak jak powiedziałem, wiosna idzie, czas na spacery, coraz więcej ludzi gra w tenisa, zaczynają się grania na powietrzu, ściągną w końcu te paskudne balony, wyjdą ludzie z tych hal i będzie naprawdę bardzo przyjemnie, bo nie wiem jak ty, ale ja wolę grać na świeżym powietrzu. Z tego co pamiętam, to ty też chyba wolałeś grać na świeżym powietrzu. Zdecydowanie i na pewno ja przynajmniej od pewnego czasu zdecydowanie wolę grać na kortach ceglanych, no, a ponieważ ten sezon na kortach ceglanych się właśnie teraz mocno rozkręca. Popatrz, ja nawet tak lekko pod ceglany kolor się dzisiaj ubrałem. Tak jest. Słuchaj, a propos tego grania przez ludzi w tenisa, czy ty wiesz, o ile lat przedłuża życie gra w tenisa? Słuchaj, nie wiem dokładnie. To już ci mówię, o prawie 10. O prawie 10? A kręcenie na rowerze takie tobie bliskie? No trochę mniej? mniej, około 6. Znaczy, to tylko celem takiego ciekawostki właściwie, bo pamiętasz, nie wiem czy ten cykl jeszcze ma miejsce, ale takie turnieje rozgrywane pod egidą ITF-u, tych tak zwanych seniorów. Ja nie lubię tego określenia weteranów, ale tak zwanych seniorów. To taki polski kultowy turniej w Sopocie, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, właśnie tych seniorów. Ja miałem okazję raz zagrać. A tam armia ludzi przyjeżdżała. Ludzi, tak. Ja miałem okazję raz zagrać. No, powiem nieskromnie, że tę kategorię plus 40 udało mi się wygrać. Zresztą z Maćkiem Pieczonką, którego syn dzisiaj gra fenomenalnie i to jest wielkie chłopisko leworęczne i naprawdę ma szansę robić karierę. Maćka i jego syna pozdrawiamy serdecznie, bo Maciek nas słucha i ogląda. I tak wracając do tego Sopotu, ty wiesz, że w tym roku, w którym grałem, to był rekordowy upał, rekordowe temperatury odnotowano w tym turnieju i czekałem, aż skończą panowie z kategorii, uważaj, plus 85. Grał Polak, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, ale to było dawno, ale był to najstarszy czynny zawodnik grający w turniejach. Miał 91 lat, a jego oponent z Holandii miał lat 87 i oni grali w takim upale i słuchaj, 4 razy już kończyli. Ja musiałem się 3 razy rozgrzewać, wiesz, to a propos właśnie tej długowieczności. Wiesz co, Sopot mi się kojarzy z Tatkiem Krawczykiem, takim polonusem, który przyjeżdżał ze Stanów Zjednoczonych, a to jest ojciec Desiree Krawczyk, czyli bardzo znanej amerykańskiej tenisistki, która w deblu kobiecym no, przez długi czas była naprawdę mocną postacią. Dobra, to na Tak, bok. na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę. Na boczny tor teraz opuszczamy tenis amatorski. Przechodzimy do zawodowstwa. Mamy powód do dumy. Oczywiście cała Polska zawsze skoncentrowana jest na tym cyklu głównym rozgrywkowym WTA, ATP. Tam mamy Świątek, tam mamy Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Nie wszyscy wiedzą, znaczy ci tak zwani zapaleńcy to nie wiedzą, natomiast ta szersza publiczność nie wie, że
w portugalskim Oreiras. To jest bardzo takie fajna mieścinka. Tam też bardzo Blisko Estoril. blisko Estoril, tamtędy biegnie bardzo fajny wyścig kolarski, wiesz, to ja kojarzę akurat z tego. Tor słynny. Tor słynny, tak. I w tym właśnie kameralnym miejscu w Portugalii nasza tenisistka Maja Chwalińska, Bielsko-Biała się kłania, Piotr Szczypka, tego też pozdrawiamy, bo on tu siedział razem z Lindą Klimowicową. Piotr Szczypka, przypomnę, tylko menadżer i człowiek, dzięki któremu tak naprawdę Maja gra w tenisa na tym poziomie. Wygrywa swój chyba pierwszy w historii turniej 125 000. I już tłumaczę Państwu, 125 000, no jak ktoś słyszy te pule nagród w tym głównym cyklu, gdzie mamy szlemy po kilkadziesiąt milionów, gdzie mamy tysiączki, gdzie jest pięć i więcej milionów, schodzimy coraz niżej i tylko powiemy, że ten 125 000 to jest jednogwiazdkowiec tak zwany, czyli to jest pierwszy pod egidą WTA. To już nie ITF, bo ITF się kończą na setkach, natomiast 125 000 to już jest jedna gwiazdka WTA. I w tymże przepięknym portugalskim miasteczku Maja Chwalińska wygrywa swój pierwszy turniej. To, że wygrywa, to jest jedno, ale w jaki sposób wygrywa, Karol? Słuchaj, jak mówisz o tym turnieju Feiras, trzeba powiedzieć po pierwsze, że super pomysłem WTA na różne rzeczy zarządzane przez tę organizację często narzekamy, ale to akurat był świetny pomysł. Nie pamiętam dokładnie, czy to się zdarzyło 3 lata temu, czy 4. Świeża w miarę sprawa. Wprowadzono właśnie to, o czym Leszek powiedział, te turnieje WTA 125, czyli taki rodzaj, mówiąc normalnym językiem, challengerów kobiecych, których do tej pory w zasadzie nie było, bo to, co było do tej pory, nim WTA się zdecydowało na taki ruch, to były te rozgrywki na poziomie ITF-u, zupełnie inny poziom, szczebel zarządzania, zupełnie innego rodzaju zarządzanie. Oczywiście ta sama gra w tenisa, ale liczą się punkty, liczą się pule nagród. Tutaj dość duża impreza, pula prawie 200 000 euro, więc sporo, no i obsada. No jeżeli pierwszą rozstawioną w turnieju jest Brazylijka Beatriz Haddad Maia, to jak ktoś się podrapie po głowie albo sięgnie do internetu, bo to lepsza metoda, i odszuka na przykład, co zrobiła Beatriz Haddad Maia w pewnym turnieju w Paryżu, prawda, i z kim grała w półfinale i jak trudny był to mecz dla późniejszej triumfatorki z kraju nad Wisłą, no to już będzie mógł się zorientować, że tam łatwo nie było. To są takie turnieje dla albo zawodniczek, które mają nazwisko, a teraz mają kłopoty z formą, albo dla zawodniczek młodych, które wchodzą w rozgrywki, nie mają jeszcze punktów, a ich szukają, no, chcą zaryzykować. Tam pojechały 2 Polki, bo tam była też, wspomniałeś Katarzyna o Piotrze, Kawa, tak. ale też Kasia Kawa była. Za tydzień bodaj, jak nie 2, pojawią się listy zgłoszeń do turnieju eliminacyjnego Roland Garros, czyli już bardzo poważny etap, bo my jesteśmy na takim szczeblu rozgrywkowym tuż przed rozpoczęciem Madrytu. Dzisiaj w około godziny 18:30 prawdopodobnie poznamy drabinkę tego kobiecego turnieju. Być może tutaj dotrą do nas informacje. 2 tygodnie Madrytu tak naprawdę, bo turniej jest 1,5-tygodniowy i 1,5-tygodniowy turniej w Rzymie, a potem już eliminację Paryża, koniec zabawy. Więc to jest ostatni, najważniejszy etap gry na cegle. No i tu ta wygrana Mai Chwalińskiej, super osiągnięcie, super punktacja. Polka, zresztą cała polska trójka, te 3 dziewczyny z Bielska-Białej, albo reprezentujące klub Advantage Bielsko-Biała, czyli i Kasia Kawa, i Linda Klimowiczowa, i Maja Chwalińska, będą grały eliminację, więc one szukają teraz punktów. Świetne rozstrzygnięcie. Co do samej Mai Chwalińskiej, no ty ją znasz dużo lepiej niż ja, bo ona była pod twoją opieką, kiedy Polska, taka bardzo młoda jeszcze reprezentacja sięgała, nie? Nie było tam pod moją. nie było jej tam w drużynie? One grały z innym trenerem, ja nie pamiętam teraz, tam mówisz Ona jest starsza?
Ona jest ten sam rocznik, one grały ze Stefanią Rogodzińską-Dzik i Zigą Świątek do lat 16, wygrywały taki okej. mini puchar Federacji Kobiecej wtedy, taki pod egidą ITF-u, ale tam nie pamiętam kto, może ktoś się zorientuje, to może gdzieś tutaj na czacie nam przypomni, ale był trener z PZT Ktoś inny. trochę inny. Okej. Ja zakończyłem do lat 14 te Jasne. wszystkie rzeczy. No ale tak czy inaczej jest to dziewczyna, która była w polu widzenia i bardzo długo to właśnie Maja Chwalińską postrzegano jako kogoś, kto zrobi w przyszłości najlepszy wynik. Maja ma nieprawdopodobną smykałkę do tej gry. To, co do tego nie ma dwóch zdań, ale moim zdaniem, no może to nie będzie za miłe dla niej, za fajne. Ona się trochę rocznikowo spóźniła, tak o dekadę mniej więcej, bo z tym tenisem, który ona gra, to ona by była naprawdę bardzo skuteczną tenisistką, na przykład w latach Agnieszki Radwańskiej. I jeszcze trochę wcześniej, bo to był ten czas, kiedy tak grając można było uzyskiwać wyniki. Wiesz, parę dni temu trafiłem w internecie na długie fragmenty meczu Agnieszki Radwańskiej z Jeleną Dimitriewą w Indian Wells 2011 rok. Bardzo fajny tenis, bardzo ciekawe wymiany, ale słuchaj, tempo grania, Nie z tej ziemi. no zdziwiłbyś się No bardzo. tak. I Maja do tamtych okoliczności pasowałaby fenomenalnie. Dzisiaj jest psiakość już tak cholerycznie szybko, że każdy jej tego rodzaju wynik, no to kapelusze z głowy. A ja powiem ci, że tak nie do końca się z tobą zgodzę. O, to pierwszy raz. No nie do końca pierwszy. Mieliśmy parę takich. Kiedyś trzeba zacząć. Czy kiedyś, tak, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Bo od razu wiesz, przeskoczę o dwa tematy, ale wrócimy za moment do Mai, bo popatrzymy sobie na wyniki. My jadąc do studia rozmawialiśmy sobie tutaj z Karolem a propos tego turnieju. Nie ma tak jak przy tych imprezach głównych jakichś szerokich relacji, nie ma materiałów. Paruminutowe jakieś skróty robi jakaś internetowa stacja tam miejscowa, czy samo WTA robi takie małe skróty. I rzeczywiście trafiłem na taki mecz, to był chyba półfinałowy mecz, gdzie Maja trafiła na taką zawodniczkę podobną do siebie, która też grała tak bardzo pod górę. I jakby ktoś to zobaczył, kto przyzwyczajony jest do tego, co widział w Stuttgarcie na przykład teraz przez cały tydzień, to by pomyślał sobie, no jakieś mistrzostwa amatorów w Koluszkach Dolnych, ale przeciwniczka Mai z urzędu, grająca pod górę top spiny, bo inaczej nie potrafiła grać. Amerykanka Montgomery. Tak, trzeba było przyjąć taki sposób grania i taki mecz wymordować. Wynik był gładki, bo Maja od meczu z Haddad Mają w pierwszej rundzie, gdzie tam chyba 7-6 było 6-4 albo 6-3, gdzie tej walki było więcej, to potem szła jak burza, tracąc bardzo mało gemów. Natomiast ten sposób grania tej Amerykanki przy warunkach fizycznych Mai nie dało się inaczej tego zagrać, jak po prostu przyjąć to, co zaproponowała rywalka, zacisnąć zęby, popracować, pobiegać i tak wynik bardzo wysoki. A to, o czym chciałem powiedzieć, to jest to, że ja mam wrażenie i czekam cały czas, bo Maję, my komentując Wielkie Szlemy, już mieliśmy z nią do czynienia w kwalifikacjach wcześniej. I w Wimbledonie zrobiła karierę. Ona dużą karierę. Tak. Przeszła ten Pechowo, bo nie było punktów. To był ten feralny Wimbledon, gdzie ona chyba czwartą rundę miała. Trzecią na pewno, a czwartą być może. Skok punktowy i zastrzyk finansowy, no słuchaj, no nie z tej ziemi, no tylko traf chciał, że akurat taki, a nie inny okres mieliśmy i mówiąc brzydko, szlak trafił punkty nie tylko dla Mai, bo tam w ogóle cała ta polska ekipa grała świetnie i wiele z tych spotkań właśnie zapamiętałem w następujący sposób. Im mocniej grająca dziewczyna, im bardziej płasko grająca, co za tym idzie, trochę słabiej biegająca, z taką antycypacją nie do końca pewną, tym Maja Chwalińska jak taki, wiesz, dobry bokser punktujący. Jak trafiała na te takie średnie, mocne fizycznie, grające pod górę wielkim topspinem, oj, to tu był kłopot, bo tu nie bardzo z czego jest zagrać i ona musi też się trochę cofnąć, trochę, mówiąc po tenisowemu, zarzeźbić, a w tym momencie brakuje jej i wzrostu, i kilogramów. Natomiast ja bardzo chętnie, wiesz co bym zobaczył? Maja Chwalińska kontra Rybakina.
Z kim miała Rybakina największy problem w Stuttgarcie teraz? Z Leilą Fernandez. 2 piłki meczowe. Nie wyjechałaby tym żółtym kabriolecikiem, o którym też powiemy, bo na pewno Państwo są ciekawi, co to była za nagroda. Ale nie dlatego, że lubisz mówić o żółtych kabrioletach. Znaczy, akurat wiesz, żółty kolor w samochodach to nie jest mój ulubiony, ale ten ze Stuttgartu wyjątkowy. Powiem Ci, że naprawdę lakier przepiękny. Ale właśnie chciałbym zobaczyć mecz z Rybakiną Mai Chwalińskiej, która jest zdrowa, jest dobrze przygotowana, pełna werwy, jak ona sobie może kontrować. Oczywiście zakładamy z urzędu, że do 30% piłek nikt nie dobiegnie, jak grasz z Rybakiną, bo to nie ma takiej siły. Nawet jak Igę postawimy, to też jest z jej nogami problem, żeby wszystko złapać. Maja mniejszy zasięg, ale wszystko, co by było, można fajnie, sprytnie ukuć. Poczekamy, zobaczymy, może takich czasów doczekamy. Ale ja Ci zaraz powiem, bo taki mecz, akurat nie z udziałem Mai Chwalińskiej, ale z osób bardzo podobnych charakterystyką grania, odbywał się całkiem niedawno, 2 lata temu bodaj, turniej na kortach Queen's Clubu, po raz pierwszy panie. No tak, bo one akcji. nigdy tam nie grały. W finale tak. kto? Amanda Anisimowa, Simowa. grająca turniej życia. A przeciwniczka w finale kto? Oj. No, Ale nie... Tatiana Maria. Tatiana Maria, No właśnie, i tak. niepodobieństwo do Mai Chwalińskiej jak najbardziej. A wynik wygrywa Tatiana Maria, Maria. czyli potwierdzenie dokładnie tego, o czym przed chwilą opowiedziałeś o ewentualnej konfrontacji Ale- Rybakina Chwalińska. Ale palec w szprychę wsadzę. Na trawie No jak i- najbardziej. no więc- Cement czy ziemia, to raczej Tatiana Maria z tymi swoimi siekierkami. Nie, dlatego to raczej- też to trzeba raczej zawsze nie. No patrzeć właśnie, no właśnie. nie tylko kto po drugiej stronie kortu, ale jaka nawierzchnia, jakie warunki. Raz jest szybciej, raz jest wolniej, kort świeżo zrobiony, stary. No, Tak. Wiesz, jaka jest dobra wiadomość? Dobra wiadomość jest taka, że tak. A czy mógłbyś jeszcze raz powiedzieć, bo ja uwielbiam twój portugalski akcent. To wygląda tak, jakbyś ty się urodził gdzieś, nie wiem, na obrzeżach Porto. Nie, dużo razy komentowaliśmy te turnieje. Estoril, Nie, to gdzie grała Maja. Estoril jest prosty. jak Eiras. wiesz. Jeszcze raz. Eiras. Pięknie, to jak Karol mówi Eiras, to aż mam gęsią skórę. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że ona tam zostaje i gra kolejny turniej. Ta sama pula nagród, praktycznie te same dziewczyny. Okej, no wiadomo, losowanie pewnie będzie inne, ale wiesz co jest dobre? Maja miała zawsze kłopot i pewnie z tym będzie miała kłopot, bo pewnych rzeczy, jak to się mówi w żargonie sportowym, z fizyką nie wygrasz. I jej regeneracja, kiedy ona musi grać ciężkie mecze, takie wiesz, maratońskie, to nie jest łatwy proces. A ona tak przeszła śpiewająco przez ten turniej, nie tracąc praktycznie żadnej energii, mecze szybkie do jednej bramki i zostaje na drugi turniej i słuchaj, gdyby jej się udało powtórzyć taki wynik, to tam ja mam tu zanotowane, ty też pewnie tam masz wypisane nagrody finansowe, ktoś powie, ale się wzbogaciła. Nie, te nagrody są niewspółmierne co do tego, ile te panie No wkładają prawie w zdrowia. 30 tysięcy euro dla 30 000 euro. wygrywających. Tak, to nie- No i oczywiście te 125 punktów to jest właśnie, najistotniejsze. to jest właśnie najbardziej istotne, te 125, bo gdyby tak się udało jeszcze raz taką 125, to nie będzie łatwa sztuka, bo to nie jest łatwe tydzień po tygodniu wygrywać, ale jest duża na to szansa, że będzie kolejny dobry wynik właśnie, że Maja jest świeża. Na pewno nie ma żadnej kontuzji, bo ja akurat z Piotrem Szybką byłem w kontakcie, gratulowałem mu tych sukcesów, dopytywałem tam i tam żadnych kłopotów nie ma, ona się świetnie tam czuje. I takie 2 razy 125, no nie trzeba być Nie no, Einsteinem, ćwierć tony wynik punktów dorzucić. I tylko się cieszyć, bić brawo, no oby jak najwięcej tych fajnych sygnałów, bo trochę nam tego ostatnimi czasy brakowało. Jak wiesz, kłopoty zdrowotne ma Kamil Majszak, licho wie, co się będzie działo z Hubertem. No o Idzie rozmawiamy bardzo często, więc no, nie wszystko się układa tak fajnie, jakbyśmy chcieli. Jedną małą korektę, tutaj muszę posypać głowę popiołem, bo należy do ludzi, którzy jak popełnią błąd, to potrafią się przyznać. 3. turniej 125 wygrał Maja, wiesz? Bo to czujny nasz menadżer dał szybko tutaj znać. Tego tyle jest, że człowiek nie wszystko może pamiętać. Normalna sprawa. Ale tak czy inaczej trzymamy bardzo mocno kciuki. I jeszcze jeden mały akcent z tego, gdzie one grały? Fejrosz. Jeszcze raz? Ejrasz. Niesamowite. Nie jestem w stanie No, tak dlaczego? wymówić jak ty. No, Nie. no. Ejrasz. Jakbyś
Mówię ci, ty z Młynarczykiem w Porto chyba jadłeś No śniadanie. nie, bez przesady. Dobrze, Karol wspomniał, słusznie, trzeba o tym wspomnieć, ten polski wątek. Drugi była Kasia Kawa, grała w tym turnieju. Simona Waltert była jej dobra moja znajoma, mówię dobra znajoma w cudzysłowie oczywiście, bo to dziewczyna, Szwajcarka, którą pamiętam, były takie dwie, Leonie Küng, która grała w finale Wimbledonu juniorskiego. A one z nie Igą grały Świątek. czasami w tym Pucharze Federacji, który kiedyś komentowaliśmy, Polska-Szwajcaria? Jest to możliwe, tak, ale ja ją pamiętam jeszcze z lat, wiesz, 2010-14, kiedy one tam wchodziły do tych turniejów do lat 12, do lat 14 i ten duet szwajcarski, powiem ci, że bo pamiętam, że kontakt z trenerami szwajcarskimi miałem bardzo dobry, bo jak się jeździ, wiesz, tydzień w tydzień widzisz te same osoby, no to siłą rzeczy ten kontakt jest. Leonie Küng, ta z finału świątkowego Wimbledonu i Simona Waltert, tyle pieniędzy, ile Szwajcaria, Związek Szwajcarski w nie włożył, nieprawdopodobnej ilości. My nie mamy w związku tenisowym budżetu takiego, nie wiem, na pięciolatkę, ile już do tej pory oni włożyli, bo i pewnie do tej pory wierzą, że one zrobią jeszcze jakiś wielki skok w rankingu jakościowy. Ciężko mi jest to, co prawda, uwierzyć. I stąd ta Simona Waltert, która grała z Kasią Kawą, trochę wynik wysoki, wiesz, jak na kort ziemny, jak na to, co potrafi Kawa na ziemi, to trochę mnie rozczarowała Kasia. Tylko pamiętaj o jednym, Kasia grała ten wysokogórski turniej na kortach ziemnych w Ameryce Południowej, gdzie tam nieźle wypadła, potem przyjechała do Gliwic, zagrała mecz Pucharu Federacji i z tych Gliwic pojechała, więc trochę tej karuzeli było może za dużo. Czasami się za takie rzeczy płaci. Te przeskoki Ameryka Południowa, Europa, jedna część, druga część. Tylko Karol, to jest, każdy medal ma dwie strony. Kawa nie ma innego wyboru. Kawa musi grać tam, konstruować tak kalendarz, że tu się łapie, tam się nie łapie, musi, wiesz, cyrklować. To nie jest tak, że jesteś 10 na świecie i jedziesz gdzie chcesz. Trochę w takim pojedynku korespondencyjnym, bo potem w kolejnych rundach spotkała się Chwalińska z tą Simoną Waltert i odprawiła ją błyskawicznie. Tam z tego co pamiętam, to 2 gemy przegrała wszystkiego. I teraz pytanie, czy tak Chwalińska jest dobra, czy forma Kawy była tak słaba? A może ten taki czynnik w tenisie, o którym doskonale obaj wiemy, jedna zawodniczka ci pasuje, druga nie i te wyniki w ogóle się nie zgadzają. No wiesz, żeby odpowiedzieć na takie pytania, trzeba by to oglądać. No musisz porozmawiać z Piotrkiem Szczypką, bo on będzie ci w stanie zrelacjonować, jak to tak naprawdę wyglądało. No, wyniki robią wielkie wrażenie, bo zaczynając od pierwszego zwycięstwa z Haddad Mają, no sorry, ale to są rezultaty naprawdę robiące wrażenie. Ja ci powiem fajną historię a propos Mai Chwalińskiej, bo interesowałem się ostatnimi czasy bardzo mocno raczej Stuttgartem i tak gdzieś mi tam między uszami świszczało, że no oczywiście jeszcze się gdzieś odbywają inne polskie występy. I dzisiaj do mnie zadzwonił tobie też dobrze znany człowiek, który był kiedyś niezłym polskim tenisistą. Nazywa się Jurzek Caban, pochodzi z Radomia. Zamęcza telefonami, czy trzeba, czy nie trzeba. A Jurek do mnie zadzwonił z takim pytaniem. Słuchaj, czy wiesz, co tam było z tą Mają Chwalińską? Bo ja byłem w kościele i ksiądz na kazaniu o tym mówił. Siedzisz? No to siedzę i to nie są tanie rzeczy. Ja siedzę w fotelu. Ja dopiero po jego telefonie. Ale to było gdzie ten kościół i gdzie ten ksiądz? Nieważne, Nieważne? Wiesz, dzisiaj mamy niedzielę, są ludzie, którzy to wykorzystują na taką okazję. Ksiądz widocznie był kibicem sportowym, może się interesuje tenisem. Ja tych szczegółów akurat nie znam, ale konstrukcja, były tenisista dzwoni do mnie, mówi o czym się dowiedział w kościele, więc to jest mniej więcej tak jak kiedyś pamiętam, jak miało miejsce pierwsze zwycięstwo Igi Świątek w Paryżu i Michał Korościel rozmawiał z nami w studiu i mówi, no chyba tenis to jeszcze nie trafił pod strzechę. Ja mówię, nie, nieprawda, trafił. I opowiedziałem mu historię z naszych Łomianek, gdzie spotkałem dwie starsze panie rozmawiające o meczu Igi Świątek w przedziwnych okolicznościach. Do Cabana ta historia pasuje, że
wiedząc, że dzwoni, tylko nie wiedział w którym kościele. To już mamy sprawę Portugalii załatwioną. To tak jak mówiliśmy o kawie i o Chwalińskiej, to tak płynnie przejdziemy sobie do Billie Jean King Cup. Cofamy się, bo Billie Jean King Cup oczywiście miał miejsce kilka tygodni temu. Trochę kontrowersji, trochę awantur w związku z tym turniejem było. Nie wiadomo było, czy Świątek przyjedzie, czy nie przyjedzie. Potem się okazało, że nie przyjedzie. Była wielka hala pod Świątek zrobiona. Organizatorzy chcieli dobrze. No, wyszło troszkę gorzej, bo pewnie wolałyby dziewczyny grać w jakiejś bardziej kameralnej hali, ale wypełnionej po brzegi. 5 000 widzów pierwszego dnia, 5 000 drugiego, 14 widownia pełna, więc to trochę mało i potem jak już dotarło do mnie, że nie będzie Świątek, kort ziemny usypany, no pod Ligę Świątek, no tu się nie ma co oszukiwać, to zdaje się, że przepisy już potem albo to sprawa była finansowa, bo jednak ten kort kosztował bardzo dużo i teraz go zmienić na cementowy mogło nie być czasu, ale swoją drogą, no gdybyśmy wiedzieli na pewno, ja przynajmniej tak zakładam, gdyby było wiadomo, że Świątek nie będzie, to jednak wylanie kortu takiego cementowego to nie dość, że trochę tańsze, to i jeszcze pod tą drużynę, która nam została, bo Linette zrobiła wynik życia ogrywając Świątek nie na ziemi, tylko na cemencie i jakbyśmy zapytali Magdę, gdzie woli, to powiedziałaby, że cement. Kasia Kawa, czy ja wiem? Niekoniecznie. Ja bym zaryzykował, wiesz, bo to jest takie trochę wróżenie z fusów. Ja wiem, że kapitan ma trudne zadanie, bierze swoje największe strzelby, patrzymy na ranking, nie ma fręch, bierze numer 1, 2 rankingowe, ale chyba nie do końca, bo ja nie wiem, czy Chwalińska wtedy nie miała większego rankingu od Kawy w momencie, kiedy desygnować trzeba było kogoś do gry. Jest tam jeden, moim zdaniem, taki as w tej talii. Martyna Kubka, dokładnie. Jeżeli byłby cement, to powiem ci szczerze, jakbym miał coś do powiedzenia, to bym z Linette bym nie zrezygnował, no bo siłą rzeczy to była kapitanem tej drużyny, doświadczona po graniu Świątek, no to wiadomo, na fali takiej wznoszącej. I ta Martyna Kubka, która gra w tej chwili tenis życia. Ja nawet dzisiaj wymieniłem z nią kilka informacji, bo chciałem się dowiedzieć, co robi, gdzie gra, jakie ma miejsce, bo ona ma 258 ranking w tej chwili. Nie, troszkę dalej. Wiesz co, Poczekaj, bo ja mam od niej informacje, to tak? ja sobie sprawdzę. Chyba, że doszły w tym tygodniu jakieś punkty. Informacje, słuchaj, Karolku, mam z dzisiaj. Od Martyny Kubki, już patrzę, słuchaj, żeby nie być tu gołosłownym. Martyna Kubka, pykamy. 284 jest w tej chwili, a 270 już miała, już była ciuteńkę wyżej, tak? Wiesz dlaczego ja dzisiaj to sprawdzałem? Dlatego, że porównywałem cut-off eliminacji Paryża w roku ubiegłym i to jest poziom 230, 240 A dzisiaj? max. A dzisiaj, to mówisz na dzisiaj, Nie tak? wiem, Nie wiadomo. Wiem, za tydzień dopiero będą listy zgłoszeń, więc nie potrafię ci na to pytanie teraz odpowiedzieć. Takim cudotwórcą nie jestem. No tak. Natomiast tak generalnie logika podpowiada, że ten poziom, miejsce numer 240, poza tym miejscem, jak jesteś, zresztą paradoksalnie i Michalski u panów, i Martyna Kubka u pań, obawiam się, że się nie załapią do tych eliminacji. Wielka szkoda, bo Tak. i on, i ona zasługują na to, bo oboje mieli ostatnimi czasy taki jakby lepszy moment swoich karier. Tu szkoda, no ale to raczej nie da rady. No i tu kończąc temat tej kubki, 270 spadła na 284 ranking, jedzie do Sharm el Sheikh, tam gra 35 i potem ma bardzo dwa duże turnieje w Gruzji, 75 i 50. Nie wiem, czy ona zdąży przed zamknięciem list coś nagrać i zaliczyć ewentualne punkty, żeby się do tych eliminacji, tak wiesz, tam do ostatniego wagonu podczepić. No trzymamy kciuki, ale i wracamy do Billie Jean King Cup i gdyby był ten cement, to ta kubka, która ona się pół swojego życia plątała 400, 500, 380, 400. Wiesz,
taką była zawziętą zawodniczką zawsze, raz lepiej, raz gorzej, no to wiadomo, w tym przedsionku, taki piekielny przedsionek, brakuje jej tych 100 miejsc, żeby już naprawdę dobrze robić kalendarz i żeby próbować wyjść na zero, bo to są 2,84, to jest miejsce, gdzie cały czas, wiesz, wkładasz te pieniądze, i końca nie widać. Tak czy inaczej, wyniki na bieżąco śledziłem. Nie wiem, czy ktoś inny też śledził, a pewnie powinien. I gdyby nie ta nawierzchnia, to ta kubka była byłaby moim numerem 2 bez Igi Świątek, bo siła gry tej dziewczyny na cemencie, warunki fizyczne jak Rybakina, sprawność chyba trochę nawet lepsza jest, wiesz, bo kubka zawsze dużą wagę przykładała do sprawności i my możemy mieć z kubki, to już tak, żeby nie ciągnąć tego tematu, mówił kapitan po konferencji, na konferencji Że pora meczu, odmłodzić że pora skład. odmłodzić skład. Wiesz, no, my na odmłodzenie składu na dzień dzisiejszy mamy 4 nazwiska, które idealnie pasują do tej koncepcji. Mamy Igę Świątek, która jest młodziutka, mamy Maję Chwalińską, mamy Lindę Klimowicową i mamy Martynę Kubkę. Możemy, jak to zwykle bywa w pucharze, cały czas tam w puchar federacji. Ja też używam Dziki tego Cup. Możemy pucharu mieć to federacji. jedno w zapasie nazwisko, które gdzieś ewentualnie można wpasować, gdyby nam się urodziła jakaś wybitna specjalistka do debla, ale debel, Kubka i Chwalińska, Billie Jean King Cup pokazał fenomenalny tenis. Te siostry Kiczenok to przecież nie są zawodniczki, które sroce spod ogona wypadły. To są zawodniczki, które grają tylko grę podwójną i to są specjalistki naprawdę dobre. Wiesz co, jak mówisz o siostrach Kiczenok, taka jedna uwaga. Ja sobie przejrzałem listy, składy wszystkich drużyn, które grały tę fazę eliminacyjną, bo to konstrukcja rozgrywek jest taka, że na tym etapie, na którym właśnie Polki występowały, było 7 par, 7 wygrywających drużyn, przechodzi do tego szerokiego 8-drużynowego finału. Tym 8 zespołem, który ma ten finał zagwarantowany, są Chinki, które są gospodyniami jesienią tej rozgrywki finałowej o główny tytuł. Ta rywalizacja... Poczekaj, bo ja mogę ci przerwać, bo to akurat jedna jest pytanie, które chcę szybko odpowiedzieć. Michał Kołodziejczyk 4480, wylanie kortu cementowego w arenie Gliwice i znak zapytania. Szanowny panie Michale, to jest robota na 6 do 8 godzin. Dużo łatwiej to zrobić niż zrobić kort ziemny w tejże hali i kosztuje 65 000, a nie 300, więc to tak na marginesie tej uwagi tutaj na czacie naszym. Układanie kortu ziemnego w hali jest cholerycznie trudnym przedsięwzięciem. Zresztą to dlatego... Znaczy trudnym, ale szybszym. To Znaczy, też, znaczy nie ale tyle to, szybszym, ale co... Wiesz, o czym chciałem powiedzieć? To dlatego w kalendarzu nagle w tym roku pojawił się Linz grany w hali na korcie ziemnym. No i jest tak, jak od dłuższego czasu jest, dokładnie bodaj od 2009 roku, Stuttgart grany też na korcie ziemnym. Ale obie te rywalizacje są rozgrywane na tak zwanym konipiurze, czyli na kortach, które mają pod spodem syntetyczny podkład, taka jakby utwardzona posadzka i na to jest szybko wysypywana ceglana mączka i dlatego te korty są takie piekielnie szybkie i dla nie bardzo przyzwyczajonych tenisistek nawet wręcz niebezpieczne. To pewnie ten wątek wróci w naszej rozmowie nieco później, ale to jest metoda na szybkie ułożenie kortów ziemnych. I tylko bo jeżeli się chce ułożyć normalny, tradycyjny kort ziemny, to jest to piekielnie długie zajęcie i robota przynajmniej na tydzień, jak nie na dłużej. Znaczy akurat teraz to żeś popłynął z tym tygodniem, bo tam niecała doba. Już, Myślisz? Wiem, bo przeczytałem, akurat tu się przygotowywałem dobrze, tylko że to jest piekielnie drogie, bo to 300 000 sam kort i potem go zwijasz, to jest po jakimś czasie błyskawicznie. Tak jak mówiłeś, cement wylewa się, naprawdę to jest robota dla sprawnej ekipy na 6-8 godzin. Ale wiesz co, zacząłem mówić o tych siostrach Kiczenok. Sprawdziłem sobie składy tych 7 par grających w poprzednim tygodniu mecze Pucharu Federacji i nam się trafiła ewidentnie najsilniejsza ekipa. A to bez dwóch zdań. Nie ma zespołu, który by miał tak mocną reprezentację jak w tej chwili Ukraina. Jeszcze trzeba pamiętać, że spokojnie
można tam było wstawić do składu singlowego Dianę Jastrzębską i było... Musiałaby się odbrazić, bo ona trochę okej, obrazowa na wszystko. ale mówię powiedzmy Tak, o, tak, racja, o racja. sile gry, o rankingu, o takim zasięgu, jaki ewentualnie tenisistka jest w stanie osiągnąć, więc po prostu mocniejszego zespołu nie ma. Te drużyny, które powinny być mocne, grały bardzo słabymi składami. Amerykanki, Czeszki, drugi, trzeci Skład. garnitur na kortach, więc tutaj uważam, że z punktu widzenia, jeżeli już tak na to patrzymy, Igi na przykład, trudno mieć pretensje. Ona się znalazła w bardzo ważnym dla niej, takim dość niebezpiecznym momencie kariery. Zmiana szkoleniowca przy przechodzeniu od nawierzchni do nawierzchni to jest naprawdę skomplikowany proces. Tego się nie da od tak po prostu zrobić a ponieważ to się zdarzyło nagle, to dlatego te wcześniejsze plany legły w gruzach. No, ktoś tam się z kimś po prostu nie dogadał, wyszło jak wyszło, powinno być lepiej, nie było. No, wiesz co, ja jeszcze powiem ci uczciwie, niechętnie o tym wszystkim mówię. Po pierwsze dlatego, niewiarygodnie mi się nie podoba ta nazwa Billie Jean King Cup, dlatego że, a wiesz dlaczego? Billie Jean King jest wybitną postacią, założyła rozgrywki WTA i jej imieniem i nazwiskiem obdarzono już w Stanach Zjednoczonych korty, obiekty, ośrodki. No po prostu nie ma końca tej czołobitności, jaka wobec tej kobiety jest wykazywana. I ten kolejny ukłon, odejście od tego Pucharu Federacji na tak rozbudowaną nazwę jest po prostu przesadą najzwyczajniej w świecie. Druga sprawa, o której też muszę powiedzieć, ja straciłem całe swoje serce dla drużynowych rozgrywek tenisowych i pań, i panów. I wiesz, kiedy to się stało? Kiedy piłkarze zaczęli mieszać się w Dokładnie rozgrywkach tak. Pucharu Davisa. I zrobili taki kipisz i tak popsuli fantastyczne rozgrywki, że ja dzisiaj do tej zabawy w ogóle nie mam serca. Ja rozumiem, że to jest interes poszczególnych federacji, bo tak naprawdę dobrze by było, żeby ludzie, którzy trochę się tym tenisem interesują, zdawali sobie sprawę, że to bardziej jest czasami interes konkretnej krajowej federacji niż grających zawodniczek. A kalendarz jest tak niemiłosiernie napięty, że tam już naprawdę nie ma miejsca na tego rodzaju zabawy. Proszę Państwa, ponad 500 widzów na żywo. Oczywiście subskrybujemy, podnosimy łapki w górę, komentujemy też na żywo, zadajemy pytania. Ja będę starał się te pytania wyłapywać, bo tu rzeczywiście dużo się dzieje na naszym czacie. Cóż, Billie Jean King Cup 4-0, to nawet rozmawiałem w tym studiu jeszcze przy okazji innego gościa, że bez Świątek nie mamy żadnych szans, może tak trochę za bardzo kategorycznie, ale no patrzę trzeźwo na to, co się dzieje na korcie, bo wydaje mi się, że mam podstawy i tak jak Karol powiedział, najsilniejsza drużyna, jaka nam się mogła trafić. Zresztą one nam odstąpiły rolę gospodyń. No trudno, żeby nas zaprosiły, wiesz, do Kijowa. Tak. To by było dziwne, żeby ktokolwiek się zgodził na to. Tak czy inaczej, tam był mały taki znak zapytania co do Svitoliny, to byliśmy przekonani, że dziewczyna gra chyba najlepszy swój tenis, forma jej fizyczna, psychiczna, co za tym idzie, spokojna, pewna siebie. Taki mały znak zapytania był przy Marcie Kościuk, bo ona wracała po kontuzji, ale ja jeden z wywiadów Sandry Zaniewskiej przeczytałem sobie przed tymi rozgrywkami, nie w naszej prasie, tylko gdzieś w jakieś internetowe, obcojęzyczne forum było i ona była bardzo zadowolona z tego, że Marta szybko wróciła do zdrowia fizycznego, że tenisowo może jej trochę brakuje, ale na bazie tego, jak odbudowała formę fizyczną, to ona jest spokojna o tenis. Ja tak sobie pomyślałem, no jeżeli ona jest spokojna i mówi to otwartym tekstem, wiesz, w mediach, no to wiedziałem, że ta Kościuk to będzie też ciężka do ogrania, kogo by tam nie postawić. Tak naprawdę Marta Kościuk to jest moim zdaniem dzisiaj po Idze Świątek i Coco Gauff trzecia najlepiej poruszająca się po korcie tenisistka rozgrywek kobiecych. Niewiarygodna sprawność fizyczna, elastyczność, bieganie. Pod tym względem blisko ideału. Tak.
trochę gorzej z głową, z myśleniem, z emocjami. To jest taka tenisistka, która mnie nie zdziwi, jak któregoś dnia znajdzie się w półfinale albo w finale turnieju wielkoszlemowego, bo ją na to stać najzwyczajniej w świecie, ale też nie zdziwi mnie, jak 3 kolejne wielkoszlemowe przegra w pierwszej rundzie. Tak, też tak może być, bo rzeczywiście ona tak troszkę od sasa do lasa tenisowo. Zresztą Jastrzębska to samo, a może jeszcze bardziej. Tak, chyba jeszcze bardziej, wiesz, chyba jeszcze bardziej, bo o ile może sobie pomóc, tak pomóc w cudzysłowie, tą swoją fizycznością Kostiuk, wyciągnąć się z jakichś tarapatów, to aż tak mocna i tak silna fizycznie, ma piekielnie szybką rękę Jastrzębska, ale trochę czasami zdrowia jej brakuje. Wiesz, jak się orientujesz doskonale, ja mam bardzo dużą taką rzeszę znajomych lekkoatletów i jednego takiego serdecznego przyjaciela, dziesięcioboistę, Marek Rzepka, który zresztą trenuje kadrę. Marka pozdrawiam, jeżeli nas słucha. I on wielokrotnie, my rozmawiamy o tenisie i wielokrotnie on mówi, o ta tenisistka, jakbym ją wziął do siebie, mistrzyni olimpijska, by mi z nią zrobił. I jeżeli on taką Kostiuk by zobaczył na korcie, jakie ona ma proporcje, bo dziewczyna tak jest zbudowana jak 400 Nie, ona jest Tak. fenomenalną atletką, naprawdę. To zaraz by ją zabrał, ja mówię tylko Marek, wiesz co, problem jest taki, że jak taką Kostiuk byś chciał zabrać do 10-boju, ona tutaj za jeden występ, dobry turniej może zarobić tyle, co u ciebie lekkoatleci zarabiają przez, wiesz, 5-latkę, no to podziękuję ci z uśmiechem na ustach i dalej będzie robiła swoje. No takie są niestety realia, takie są proporcje, że pieniądze w tenisie są obłędne. No to płynnie wrzucamy taki przycisk na skrzyni biegów drive, bo teraz Porsche mają krótką taką, kiedyś miały długie dźwignie, teraz mają króciutkie i jedziemy do Stuttgartu. Ze Stuttgartem myśmy sobie odpowiadali o tym turnieju, byliśmy bardzo ciekawi, co tam się wydarzy. No, w kontekście oczywiście występów Igi Świątek, te przygotowania u Nadala, filmów. Praktycznie wiesz, dziennie otworzyłem internet, czy Facebook, czy Instagram, czy jeszcze jakieś, czy YouTube. Praktycznie wszędzie na X-ie. No, otwierałem lodówkę, a tam wiesz, Iga Świątek z Nadalem. Tak, oczekiwania były niesamowite. Oczekiwania były potężne. Było widać, że jest fajna atmosfera tam na miejscu. Tu się nie oszukujmy, że Iga czuje autorytet obu postaci, bo to nie tylko Nadal, to ta dwójka. Ten, jak już chyba poprawnie wymawiamy, Roć, bo też dostałem tutaj od jednego znawcy tematu taki bardzo fajny wykład, nie jakieś złośliwości, tylko bardzo, bardzo fajna konwersacja i wytłumaczył mi wszystko i też jeżeli będzie jakikolwiek problem z egzotycznymi nazwiskami, to możemy się wspomagać. Czyli taka pomoc ze strony naszych widzów, słuchaczy jest bardzo pomocna. Wracając do Rocza i Nadala, no było widać, że robota idzie pełną parą. Fajna rzecz. Ja nie mam nic przeciwko, bo przyjaźnimy się i żyjemy na dobrej nomen omen stopie z Tomkiem Moczkiem, ale ci sparring partnerzy, którzy codziennie inaczej grający, a to wspinasz, a to szybki, a to niższy, a to wyższy, wiesz, różnorodność. Właśnie to jest ten plus tej Akademii Nadala, że tam o każdej porze dnia i nocy można kogoś tak. dopasować. Tym bardziej, że tam są obozy mniejszych, większych, starszych, młodszych ludzi i przyjeżdżają kluby, przyjeżdżają kadry zagraniczne, bo miejsce jest fenomenalne. Wyłuskać z takiego towarzystwa kogoś. Pytanie, czy potrenuje ze Świątek, to w ogóle jest pytanie retoryczne, bo tam już wszyscy biegną, kolejka czeka. Różnorodność takich graczy, było i leworęczny, i praworęczny, i taki sposób grania, więc było widać, że ona pracuje bardzo mocno zaangażowana. Nie wiem jak ty, ale ja zauważyłem dwie rzeczy. Tam leciuteńkie modyfikacje, jeżeli chodzi o serwis i starali się ci dżentelmeni przesunąć trochę bardziej do przodu, żeby jednak cała ta dynamika nie szła trochę w górę, tylko żeby tam wszystko pchać w te uderzenia, żeby bardziej efektywny był ten tenis. I tak pomyślałem, jeżeli ona... Iga, weźmy jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Jest jedną z najlepiej pracujących tenisistek tył-przód. Bo ktoś, kto widział różne filmy i już nawet ze Stuttgartu, po tym jak ona ląduje po serwisie, ucieka do tyłu, to mnie to się nie zawsze podoba. Wiesz, bo tak akurat działa ktoś, kto nie bardzo wierzy w swój pierwszy serwis. Gdyby ona stawała do tak zwanej jedynki z przeświadczeniem, że to będzie albo as, albo coś, co przyniesie krótszy retur,
to nie miałaby prawa uciekać. A rozmawialiśmy o tym, obaj widzieliśmy ten film. Ktoś nagrał jednego gema z pierwszego meczu z Siegemund i wyrzucił to na X-a i klatka po klatce było widać. 4 punkty wygrane, gem do zera, ale po każdym z tych serwisów uciekała tak szybko. Ja nie biegam tak szybko do przodu, jak ona uciekała tak szybko do tyłu, wiesz? Pod ten napis. Wiesz co, chcesz mnie wciągnąć w dyskusję o technice, a ja się chyba nie dam. Wiesz dlaczego? Bo Ja wiem, że się nie dasz. Ja jestem człowiekiem, który patrzy na takie rzeczy z dystansu. Mam taką życiową zasadę, jak na czymś się słabiej znam, to się tam nie wychylam, nie wtrącam. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie w internecie przez zestawianie obrazków, wyciąganie różnych wypowiedzi, różnych informacji bawią się w lekarzy, w konstruktorów, nie wiem, inżynierów. Nie. No, bo ja patrzę na efekty, które są na korcie. Mecze Igi były 2. Pierwszy mecz mi się powiedzmy umiarkowanie podobał, ale tam podczas tego spotkania zdarzyło się coś, co każe wziąć poprawkę. Uważam, że ta wywrotka Polki, taka dosyć zaskakująca, bo ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek widział takiego fikołka w wykonaniu Igi na korcie tenisowym, więc ta wywrotka ewidentnie speszyła naszą tenisistkę i sprawiła, że jej się po prostu to spotkanie grało gorzej, bo początek pojedynku był taki, że powiedziałem mojej małżonce, jak tu nie będzie 6-1, 6-1 albo 6-1, 6-0, no to ja jestem chiński dobosz. No jestem chiński dobosz, bo gemów Niemka zdobyła więcej, ale tak szczerze mówiąc nie znowu tak dużo więcej i tam ani przez chwilę nie było jakiegoś znaku zapytania. Iga sobie dość swobodnie posyłała te piłki, gdzie chciała. Mnie się bardzo podobało, jak ona wykorzystuje narożniki kortów, jak wychodzi przed tę linię końcową, jak idzie w ślad za pierwszym uderzeniem, ale jednocześnie nie gra przesadnie ostro. Raczej stawia na kierunki zagrań. To jest bardzo mądra taktyka. Siegemund nie jest tenisistką, która jest w stanie ją w jakikolwiek sposób skarcić. Siegemund grała na zasadzie, a pójdę do siatki na wariata, może się coś uda. Raz czy drugi coś się tam udało. To wszystko, co Niemka w tym spotkaniu utargowała. Więc tu można jakby dyskusję na temat tego meczu zamknąć. Pozwolisz, Karolu, że zrobimy taką króciutką przerwę. Dla Państwa informacja, ponad 600 widzów już na żywo na naszym czacie, więc to jest dobry wynik, ale przypomnę, że rekord nasz z poprzedniego odcinka to jest 1000, w okolicach 1100, więc do tego rekordu jeszcze daleko, ale mam nadzieję, że uda nam się go pobić, bo tematów jeszcze mamy sporo i się nie wybieramy już do domu. Krótki, do Stuttgartu wrócimy, bo tego jest sporo, natomiast krótki przerywnik, bo mam już tutaj informacje, jak polosowały nasze panie. Na razie Mówisz o Madrycie. Tak, mówię o Madrycie, na razie nasze panie, więc zaczniemy Iga Świątek, która będzie rozstawiona z numerem 4. Daria Kasatkina lub kwalifikantka. No bo wiadomo, 16 bodaj ma tam wolne losy w tym turnieju, więc Daria Kasatkina lub kwalifikantka, Magdalena Fręch. I to uwaga, bo ja już wiem, co za chwilę o tym powiesz. Katerina Siniakowa, Magdalena Fręch, więc to będzie trochę takie tenisowe szachy, przepychanka, może trochę złośliwości, bo Siniakowa, jak obserwowałem ją w ostatnim turnieju, tym dużym amerykańskim, to chyba było Miami, gdzie całkiem nieźle grała. Nieźle grała, tak. Ale powiem Ci, że prowokator się z niej zrobił niesamowity. Wiesz, niesamowity. Ale to nie pierwsza trzeszka, to wiadomo. która się tak zachowuje. I Magda Linette, Robin Montgomery. One zagrają na ten. No, mamy już te... Czyli dokładnie ta Montgomery, która była rywalką Mai Chwalińskiej. Więc raczej nie ten trzeci zestaw to raczej nie powinno być żadnych problemów. Tym bardziej właśnie, że Montgomery ograna tak bezlitośnie przez Chwalińską, gdyby się zamieniły rankingami, no to mamy Maję Chwalińską. Musimy, Leszek, o jednej rzeczy pamiętać w odniesieniu do Madrytu. Jest to miasto, które leży na sporej wysokości. Granie na tych kortach Caja Magica to jest troszkę tak jak granie na myślenickich turniach, więc oczywiście tu nie zaimponujemy Kasie Kawie, która grając tam
Ona grała bodaj w Kolumbii, czy już nie pamiętam dokładnie, gdzie był ten turniej. Bogocie, tak. W Bogocie, Tak. tak. No to był występ na wysokości Gerlacha, czyli najwyższego szczytu tego po stronie czeskiej. 2650 z To kawałkiem. już naprawdę nie są żarty, no ale tak czy inaczej, to są warunki, które sprawiają, że piłki lecą dosyć szybko. Tak. I to jest mała trudność tej madryckiej imprezy, bo Rzym już jest kompletnie Tak. inny, wolny, taki jeszcze bardziej zwolniony niż korty paryskie. A ja jeszcze dorzucę jedną rzecz, która jest taką trochę dla mnie nienaturalną, jeżeli chodzi o korty ziemne, te klasyczne, otwarte, bo ta Caja Magica, jak mówiłeś, one są dosyć takie trochę przypominają hale, mają zasuwane dachy, ale tam wiatr nie odgrywa takiej roli, nawet jak w Paryżu, mimo że są chyba jeszcze wyższe trybuny, ale to wszystko jest pootwierane. Tam są te dachy tak skonstruowane, że światłocień jest paskudny, pamiętasz, bo on wędruje dziwnie, zasłania pół Ale kortu. nie tylko Leszek Światłocień. To są korty, które powstały według projektu człowieka, który prawdopodobnie nie miał zielonego tenisie, pojęcia, no tak. co tam będzie rozgrywane i dlaczego. I dlatego powstały takie dla zwiedzających oryginalne pudełka szklano-metalowe, Metalowe, tak. zamykane, i to jest oczywiście plus, a teraz minus, cień, koszmarna akustyka, koszmarna, dlatego że te ściany falują, odbijają się głosy. To jest po prostu tak, jakbyś siedział, no nie wiem, w dwóch pomieszczeniach wykonanych z falistej blachy i dźwięki przechodzą bardzo nieprzyjemne otoczenie. Zresztą ten kord centralny też jest tak zbudowany i tak jest wymyślony, że te na przykład boksy są takie dziwne, takie szklano-metalowe, jakieś takie. To jest obiekt, który w ogóle nie ma charakteru. Jak powstały te madryckie korty, na łamach amerykańskiego magazynu Tenis ukazał się taki duży tekst zatytułowany Caja Tragica. I Coś w tym jest. bardzo Coś w tym dużo jest, faktycznie. argumentów. Tak. Te argumenty są teraz jeszcze dodatkowo podnoszone. Ceny biletów, jakieś tam kwestie ekonomiczne. Nie chcę już to wszystko wchodzić, bo to pewnie albo i nie wypłynie podczas turnieju, ale czytam w internecie, dużo jest takich hiszpańskich. Ja nie mówię tutaj o opiniach krajowych, a rozmawiałem z paroma osobami, które tam były i też mówią, że tam nie ma po prostu atmosfery. No wiesz, tam jak już jesteśmy półfinały, finały i hale są wypełnione, bo to jest koedukacyjny turniej, panowie i panie grają razem, więc wiadomo, że to zainteresowanie jest duże. Trochę jak te trybuny są wypełnione, wiesz, tak na maksa, to wrażenie jest trochę lepsze. I już ten tłum, duży tłum i troszkę inaczej ten tenis jest odbierany, ale te pierwsze rundy to rzeczywiście, jak tam niewielu widzów jest, a są takie mecze, to tak jak powiedziałeś, to tak, wiesz, no, można dostać, dla mnie trochę Wiesz klaustrofobiczne co, korty. ten turniej w ogóle powstał, to jest taki turniej trochę jak kafe pod minogą, taki pod złą aurą to się urodziło, dlatego że to jest turniej, który wszedł do kalendarza na miejsce Hamburga. Hamburg był gigantyczną imprezą niemiecką, rozgrywaną w siedzibie Niemieckiej Federacji Tenisowej. Niemcy zainwestowali gigantyczne pieniądze w tę parasolkę nad kortem centralnym i w tym momencie się pojawił Jon Tiriac i postanowił rozgrywki z północnych Niemiec, gdzie często było zimno, padał deszcz, przenieść do Hiszpanii, bo on tam miał swoje interesy. No, Tiriac był absolutnym mistrzem świata, jeżeli idzie o robienie interesów, a finał był tego taki, że nie wiem, czy pamiętasz, doszło do sprawy sądowej przed amerykańskim sądem, na szczęście dla ATP, bo niemiecka federacja wytoczyła proces. Zainwestowali gigantyczne pieniądze, a turniej został im zabrany. Na zasadzie rekompensaty dostali mniejszą imprezę rozgrywaną po Roland Garros, nawet chyba, czy nawet po Wimbledonie. Jakoś tak odsunięte to zostało wszystko w czasie. Teraz jakoś znowu Hamburg pomału wraca do łask. Tak czy inaczej,
ATP wygrało ten proces. Gdyby go przegrało, to doszłoby do bankructwa organizacji. No tak, to takie rzeczy są tak zakulisowe. Czasami dobrze wiedzieć, że to nie tylko ci, co przebijają w telewizji, Dokładnie. ale tam się rozgrywa przy zielonym stoliku dużo więcej rzeczy. Mamy już kolejne informacje co do Madrytu, co do ewentualnej marszruty Igi Świątek, ale to sobie zostawimy na później. Wracamy do Stuttgartu. Z tą Sigemund właśnie, bo mówiłeś, ja miałem wrażenie, patrząc na ten mecz, Iga miała prawo być trochę taka, no może nie zdenerwowana, ale odrobinę nerwowa, dlatego że jak się długo nie gra, to wiadomo, możesz świetnie trenować, na treningu może wszystko się udawać, człowiek jest luźny, swobodny. To była jedna Tak, okoliczność, tak. na pewno. Natomiast na meczu to jest zupełnie inna bajka, są widzowie, hala wypełniona po brzegi, no bo Sigemund, która zresztą mieszka niedaleko. Spryciara niewiarygodna. Tak, świetnie grająca przy siatce. No można powiedzieć gospodyni, bo mieszkająca kilkanaście kilometrów, wygrywała te imprezy lata świetlne Ona tam temu. ograła Agnieszkę Radwańską w Radwańską, półfinale tak. przed laty. Tylko że to były inne okoliczności. Inne czasy. Mała kameralna Filderstadt-hala. To... Nie. Nie, to już tu? Ona tutaj wygrała. Widzisz. Ten turniej jest rozgrywany. Filderstadt był rozgrywany w terminie jesiennym do roku 2005. Potem z Filderstadt, gdzie się mieści fabryka Porsche, przeniesiono go Tak. do centrum miasta. Tam jakaś hala hokejowa została nazwana halą Porsche Arena i tam położono kort twardy i od 5 do 8 chyba grano na nawierzchni twardej. W 2009 po raz pierwszy położono kort ziemny. Wygrała turniej Kuzniecowa i od tego 2009 racja. do teraz gra się na ziemi. Wiesz co, dziwne, bo myśmy 10 lat ten turniej komentowali. Tak było. A mi tu wyszła taka Ale jakaś... to tobie się musi kojarzyć z Filderstadt, z Tak, szybką tak, nawierzchnią, szybką, dosyć tak. wąska hala, tak. bardzo dobre obsady, bo tam przyjeżdżały absolutnie wszystkie topowe tenisistki. To Porsche było nieprawdopodobnym magnesem. Moje zdumienie w tym roku turniejem Porsche, wiesz na czym polegało? Spojrzałem na Katow i pomyślałem sobie, że tak słabego Kata nie nie było było. bardzo To fakt, dawno. Z pierwszej 12 rankingu The Race nie było 6 tenisistek. No wiesz, kiedyś pamiętasz, bo ja nigdy... Może Porsche staniały. Znaczy nie Porsche generalnie ponoć ma jakieś kłopoty teraz, jeżeli chodzi o sprzedaż i w ogóle koniunkturę. Natomiast pamiętasz, były takie czasy, że pierwsza 8 dostawała na dzień dobry Porsche. Tam były jakieś szaleństwo miało miejsce. Prawdopodobnie to zostało utrzymane. Tenisistki o tym nie opowiadają, ale wiemy obaj, że tak się dzieje. Zresztą znamy nawet paru właścicieli takich Porsche trochę gorszych gatunków, które zostały wręczone właśnie za przyjazd, nie za wygranie turnieju. Pamiętam słowa Sabalenki, która nie mogła tego Porsche wygrać chyba dwukrotnie, tak? Ona stawała już... Nie, ona 4 razy przegrała. Ale ostatnie dwa... Ona przegrała z Ashley Barty 2 razy Tak, ale ja mówię o i tych... przegrała z Ostapienką. Mówię o tych najświeższych takich, to pamiętam tą wypowiedź, gdzie ona powiedziała, dobra, przegrałam w finale, ale pójdę do sklepu, to sobie kupię, nie będę tutaj się wygłupiać. No ale jak przegrała z Igą, to miała ochotę wziąć porysować. i porysować to Porsche, więc to żarty, ale tam zdenerwowanie było okrutne u Białorusinki i nie wiem, czy czasami jej nieobecność na tym turnieju nie była na zasadzie, jak tak, to sobie tak. Odmrożę te uszy i nie przyjdę. No wiesz, tutaj. bez wątpienia, gdyby pojawiła się Sabalenka, to obsada byłaby wzorcowa. 1, 2, 3, 4, to się rzadko zdarza na takich No ale na 500. nie było Sabalenki, nie było Peguli, nie było Anisimowej. Tak. Wiesz, naprawdę nie było bardzo dobrych tenisistek. No wiesz, to też jest sprawa, też wydaje mi się tej nawierzchni, nie wszystkim dziewczynom pasuje. To jest, Leszek, sprawa kalendarza i kalendarza. sposobu, w jaki panie dzisiaj, zresztą panowie też grają. Mówiłem w tym programie już podczas Australian Open i będę powtarzał do upadłego, tak się w tenisa przez 11 miesięcy grać nie da. Będą kontuzje, będą wycofania i już są. Jakbyś usłyszał, co się dzieje z Carlitosem Alcarazem, to byś się bardzo mocno zdziwił. Z Hiszpanii dochodzą wiadomości, że to może być nawet absencja w Paryżu.
No wiesz, to zagrał w swoim takim ulubionym domowym turnieju Ale w bardzo Barcelonie. poważna kontuzja nadgarstka. Tak, i się wycofał, no, ale myśmy o tym mówili nie dzisiaj, nie rok temu, już 2 lata temu Rok mówiliśmy. temu Tak. przyniosłem na kolejny finał taką długą listę kontuzji, które zdążył już Mieć. mieć Tak. Alcaraz. Jak na młodego człowieka za dużo. Tak, i teraz wracamy do świątek. Ona wygrywa z Siegemund planowo, bez jakiegoś błysku. Widać, że gra tak spokojniej, że tutaj nie ma takiego szaleństwa, nie ma takiego polowania na te strzały, tych punktów rozdawanych na prawo, na lewo nie ma. Przechodzi dalej, no i mecz w drugiej, znaczy dla niej w trzeciej rundzie, bo ona miała wolny los, więc to już jest ćwierćfinał, to właśnie ta formuła turnieju, że tu jest tylko 32 nazwiska w drabince, wolne losy, więc ten najlepsze mają, można powiedzieć, taki drogę na skrót trochę do ćwierćfinału. No i pojawia się Andriejewa. Mnie się wydaje, że po tym, co pokazała, szczególnie w amerykańskim cyklu Andriejewa, miała miejsce rozmowa między nią a Conchitą Martinez i Conchita Martinez powiedziała: słuchaj, jeżeli będziesz się zachowywała tak, jak się zachowywałaś do tej pory, że ja się wstydzę siedzieć na trybunach jako twoja trenerka i kamery mnie pokazują co chwila, bo chcą wyłapać moje reakcje, moje gesty, moją mimikę na te twoje cudawianki na tym korcie, bo nie oszukujmy się, no zachowywała się jak na 19-latkę, no wręcz tragicznie. No, rzucała rakietami, uderzała się po udach, no krzyczała, wyzywała A nie wszystkich. wiem, czy zauważyłeś, kto się zaczął w boksie Andrzejewej pojawiać. A pojawił się ten osobnik, trener. Nie, mówię o tatusiu. A, o tatusiu. Wcześniej się pojawiała Okej. mama. Ojciec się nie pojawiał prawie w ogóle i podejrzewam, że pojawienie się tatusia to jest również rodzaj akcji wychowawczej, która pewnie się połączyła z tym, co mówiła Conchita Martinez. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, bo ja się co do Miry Andrzejewej oszukałem. To znaczy absolutnie nie trafiłem ze swoimi prognozami, jak rozmawialiśmy zaraz po Australian Open. Mówiłem, że wśród tenisistek, które dostaną straszne baty w tym roku, będzie Jasminę Paolini, tu nie zmieniam zdania, No i się zgadza. i Mira Andrzejewa, bo po prostu nie można tak źle grać forehandem, jak to zaczęła robić Rosjanka. Cała druga część poprzedniego sezonu to był koszmar. To, co Andrzejewa wyprawiała na przykład podczas Wimbledonu, no wołał pomstę do nieba. Młoda dziewczyna, silna, szybka, sprawna, kompletnie nie potrafiła sobie poradzić z odbijaniem piłek z prawej strony. Niestety jest przynajmniej kilka młodych tenisistek, które wchodząc głębiej w te rozgrywki, grając coraz ważniejsze spotkania, natykają się na taką barierę, która ma związek ze złym wyszkoleniem technicznym na początku ich karier. Polegało to na tym, że trenerzy, którzy je prowadzili na początku, nie zwrócili uwagi na to, że backhand trzeba grać przynajmniej z minimalnym skrętem barkowym, przynajmniej z minimalnym otwarciem tej pozycji na wprost. Jeżeli się tego nie zrobi, to się kończy tak jak to, co oglądamy bez przerwy w wykonaniu Coco Gauff. To znaczy gramy forehand na prawej nodze, a lewa noga wyskakuje do góry. No, chyba sam przyznasz, że to raczej nie jest zbyt komfortowa pozycja. Na pewno nie daje siły uderzenia i na pewno nie daje kontroli. Tak. Andrzejewa należała do absolutnie czołówki grających frontalnie i źle. Nawet w całym meczu ze Świątek, mimo że ona zaczęła ten forehand grać dużo lepiej. I tu jest moje rozczarowanie in plus, bo ja nie przypuszczałem, że ona będzie w stanie na tyle szybko jednak ten forehand poprawić. Tutaj widzę zasługi tego trenera, który się tam pojawił. Nie pamiętam, jak on się nazywa. To jakaś taka znana postać z ITF-owskich rozgrywek. No dość, że jakaś zmiana nastąpiła. Ale ten proces, o którym ja mówię, to jest coś, co będą przerabiały nie tylko Andrzejewa, nie tylko Gauff, także Mboko, także można by jeszcze wymienić ze 4 nazwiska przynajmniej pań, które patrzyłem dzisiaj podczas finału na grę Muchowej. No to jest jednak
stara, dobra szkoła. Ona oczywiście przegrała ten finał dosyć sromotnie, ale nie dlatego, że jest na tyle gorszą tenisistką, tylko po prostu ona została zajechana tym turniejem. Jak różnica wynosi 3 godziny w stosunku do rywalki, jeżeli idzie o Tak. czas spędzony na korcie, to jest stanowczo za dużo, a Muchowa nigdy nie była silna fizycznie i to wyszło. Natomiast jak patrzysz, jak Muchowa gra forehand, jak ona tym forehandem rządzi na korcie, jak ona posyła te piłki, no to tylko przyklasnąć, to tylko bić brawo. Nie potrafi tego robić Andrejewa, nawet przez te dobre fragmenty gry ze Świątek, ani razu jej się nie udało posłać ostrego forehandu po linii wygrywającego. Za każdym razem było albo w korytarz deblowy, albo za Na długo, długość, albo tak. nie w tempo. No niestety za cholerę nie da się z prawej nogi tak uderzyć. Koniec, kropka. Tak, ale obaj się zgadzamy w jednym, że mecz wyjątkowo ciekawy pod kątem obserwacji trudnych wariantów, bo nawet ja nie miałem okazji widzieć na żywo meczu, oglądałem z odtworzenia, ale zaraz jak rozmawialiśmy po tym meczu, to przyznaję, że Karol stwierdził i to stanowczo, że to jeden i potem rzeczywiście ja patrzyłem już, mając twoją opinię, patrzyłem już pod tym kątem na to, co się działo i porównanie meczu Świątek Andrzejewa do kolejnego spotkania, bo tam Rybakina chyba grała z Fernandez na żywo, no to troszkę inny świat był, jeżeli chodzi o kombinacje, o te warianty taktyczno-techniczne. To zdaje się było tak, że obie panie trafiły na takie bardzo wysokie piki, jeżeli chodzi o swoje wartości fizyczne i na podstawie tego były w stanie uruchamiać takie rozwiązania, na które pozostałe zawodniczek w tym turnieju w ogóle nie stać. Słuchaj, bardzo rzadko się zdarza w kobiecych rozgrywkach, żeby obie tenisistki na korcie, a tak było w trakcie tego pojedynku, grały swój długimi fragmentami topowy tenis, żeby wymiany były tak długie, intensywne i trudne i kończyły się w większości przypadków piłkami wygrywanymi albo błędami, które były wymuszone. Tak. Ten mecz, jak mało który u pań, był meczem zdominowanym przez błędy popełniane nie dlatego, że ja zepsułam, bo nie umiem zagrać tego czy innego wariantu uderzenia, tylko dlatego, że rywalka zagrała mi już tak dobrze, że ja nie byłam w stanie na to odpowiedzieć. A to już jest zupełnie inna bajka. Mnie ten mecz długimi fragmentami, ja może jestem zwariowany, ale przypominał spotkanie Igi Świątek przed laty w finale Madrytu z Sabalenką. Spotkanie, które ja do dzisiaj uważam za absolutnie fenomenalne, jeśli idzie o poziom obu stron dramaturgii. Tutaj z tą dramaturgią było różnie. Świątek źle zaczęła spotkanie w pierwszym secie, potem końcówkę seta grała fenomenalnie. To był poziom zbliżony do tego, który oglądaliśmy w Indian Wells w spotkaniach z Muchową i wcześniej z Sakkari. No po prostu nie wyobrażałem sobie w tym momencie, że Świątek może to spotkanie w jakikolwiek sposób wypuścić z ręki, tym bardziej, że już się zaczęły dąsy Andrejewej, że ona już fragmentami była obrażona, że ona sprawiała takie wrażenie, no jak to ja tak dobrze zagrałam, a ona mi jeszcze skończyła. Przecież, wiesz, umiemy po 30 latach oglądania tej dyscypliny czytać w reakcjach grających pań, mniej więcej, albo przynajmniej się domyślać, co tam się dzieje. I to było ewidentne. Jakim cudem Świątek wypuściła drugiego seta przy stanie 4-4, to jest kolejny temat do rozważań, ale w dalszym ciągu uważam, że do tego miejsca, pierwszy set wygrany po 4 w drugim, naprawdę ciężko się było do czegokolwiek przyczepić i pomyślałem sobie, rewelacja. To jeżeli to tak ma wyglądać, to tylko bić brawo. Ja należę do ludzi, którzy rzadko się wzruszają oglądając mecze tenisowe. Jak Iga Świątek zdobyła swój pierwszy tytuł w 2021 roku, to mi w studio Eurosportu poleciały łzy, o czym zresztą Joaśka Sakowicz powiedziała na wizji, więc to można bardzo łatwo sprawdzić. Naprawdę człowiek chce, żeby czołowa polska tenisistka grała jak najlepiej i wygrywała, więc wszystkie
zarzuty w stosunku do nas, jeżeli my tę czy inną okoliczność krytykujemy, są wyprowadzane przez jakichś, nie wiem, ludzi chorych umysłowo, dlatego że no jak ktoś, kto poświęca swoje życie dyscyplinie, może nie chcieć, żeby ta osoba wygrała? Wręcz przeciwnie, chcemy, natomiast nie podobają nam się różne przeszkody, które się pojawiają. Dziwnym trafem Iga tego drugiego seta wypuściła z ręki. Ja tak uważam przynajmniej. W trzecim wydawało się, że prowadzi 2-0, że ma to spotkanie w ręku, że nie ma siły, która by ją mogła tutaj w jakikolwiek sposób zniszczyć, odepchnąć. No i przyszła mała wywrotka w trzecim gemie, w którym ważyło się na obie strony. I znowu, tak jak z Siegemund, ta wywrotka najwyraźniej Polkę speszyła. Tak. Ona przegrała za chwilę ważny punkt, wyrównało się i poszło niestety w drugą stronę. Co więcej, jakbyśmy sobie przypomnieli, na szczęście nie z takim natężeniem, jak to miało miejsce, ale można sobie było przypomnieć sytuację ze spotkania ze Svitoliną w Indian Wells, ze spotkania z Linette w Miami. No coś tam z tego wróciło. Powtarzam, w niewielkim nasileniu na szczęście jest różnica, widać ją. Raz był taki moment, gdzie ona wykonała gest w kierunku swojego boksu, rozłożyła ręce, ale na tym się skończyło. Skończyło się szybko, Z tamtej strony nie pokazał realizator, jaki gest hiszpański trener wykonał, czy co tam się działo, ale po prostu jakby tematu nie było. No właśnie, widzisz, bo jak ja patrzyłem na trzeciego seta, sprawdzałem telefon i patrzyłem tylko na live score i jak było 2-0, pomyślałem, dobra, okej, to już jest taki mecz, gdzie już Iga fizycznie pewnie dominuje i tego nie wypuści. Minęło te 15-20 minut, to nie wiedząc, co się dzieje, patrzę i mówię, no zepsuł się telefon. No, to jest niemożliwe. No, z 2-0, 5-2 nagle tak szybko uciekły gemy z tej klasy zawodniczka. To nie ma argumentów Andrzejewa aż takich, żeby aż tak odjechać szybko. No to potem patrzę, to 5-3 i chyba na 6-3 się skończyło. Miałeś kolegę, który do ciebie bez przerwy wydzwaniał. No, można bardzo łatwo zapisy naszych rozmów odtworzyć, prawda? I tutaj widzisz, jedna rzecz mnie niepokoiła, mówiłem ci to od razu, mecz z Siegemund i mecz z Andrzejewą. Wydaje mi się, że ten przysłowiowy pies jest pogrzebany w tej parze butów, bo Iga wygrywała te turnieje i grała w nich doskonale, górując nad resztą stawki sposobem poruszania się po tej niewdzięcznej, bo to jest niewdzięczna nawierzchnia. Ktoś, kto nie grał nigdy, to nie wie, o czym mówimy. Dla przyjemności to nie radzę próbować, chyba że nie ma innego kortu w okolicy, to tak. Natomiast jest jeżeli masz za płytki bieżnik, jeżeli bieżnik na bokach butów, na tych tak zwanych rantach jest obły, łapie te kamyczki, no to można pojechać jak na łyżwach. I widząc, co się wydarzyło z Siegemund, ona miała troszeczkę pecha, bo zawadziła środkową te wąsy plastikowe, to co dzieli kort na pół, ale w tym drugim meczu, w tej drugiej sytuacji już był czysty kort pod butami. I może jest tak, nie wiem, ja przypuszczam, bo ja nie przypominam sobie, że ona na Wimbledonie nie leżała, gdzie tam leżała co druga. Ja przypuszczam, że akurat firma, która zapatruje ją w buty, dała jej najlepszy możliwy model w tej chwili, że tam już nic lepszego nie było nic z głębszym bieżnikiem, z inną podeszwą i po prostu ona musiała w tym grać. Słuchaj, ponieważ mamy niedzielę, to powiem, daj Boże, żeby tak było, jak mówisz. Dlatego, że poprawienie jakości obuwia to nie jest problem. najprostszy manewr, jaki tylko można wykonać i jeśli jest tak rzeczywiście, to już podczas turnieju madryckiego przekonamy się, że to nie był taki wielki problem. No. Tylko, że buty na Madryt nie muszą być aż tak specyficzne, z tak głębokim bieżnikiem, bo tam się naturalnie. jest normalny korzeń. Natomiast obaj wiemy, że Madryt będzie troszkę innym turniejem. Tutaj w boksie siedziało 4 panów, w Madrycie dojdzie jeszcze jedna osoba, której w Stuttgarcie nie było. Nie chcę niczego sugerować, bo to nie mój... To nie mój zamiar, ale większość
napięć, jakie oglądaliśmy ostatnimi czasy, kręciła się dookoła jakichś relacji pomiędzy osobami z boksu, a grającą na korcie Igą. Nie wiem, zmieni się na pewno punkt odniesienia, zmienią się też relacje, rozmowy w samym boksie, to po prostu będzie inaczej wyglądało. Dlaczego tak mówię? Tak. No bo przerobiliśmy to już i podczas współpracy z Piotrkiem Sierzputowskim, i podczas współpracy z Tomkiem Wiktorowskim, i podczas współpracy z Wimem Fisetem. Tak, tak, tak. No ten turniej madrycki, ciekaw jestem, bo tak, kończąc wątek Andrzejewej, ja i tak jestem pełen podziwu dla niej, że wygrywając Linz, fakt, zahartowała się, dostosowała technikę biegania i też mogła sobie dobrać odpowiedni model buta pod tę specyficzną nawierzchnię, więc to jest taki mały plusik do tych, które w Lincu nie grały, no bo ten turniej nie był nikomu potrzebny, to bardziej taki turniej rozbiegowy pod korty ziemne, ale też jestem pełen podziwu, że Andrzejewa fizycznie to wytrzymała, bo z tego co wiem w Madrycie to ona wyglądała dobrze. Jeden maraton taki, znaczy maraton z Ostapenką był, ale wiesz, mecze z Ostapenką nawet jak mają 3 Tak, godziny, to są to one nie są specyficzne. tak, nie są wykańczające, bo Albo, tego albo. biegania jest mało, raczej w czasie to jest rozciągnięte, natomiast w Lincu ona musiała trochę popracować i to popracować dosyć mocno i to, że wytrzymała tempo, napięcie, te wszystkie nerwowości związane z meczem ze Świątek, bo przecież to są, one mają ze sobą porachunki, to jest jedna z nielicznych zawodniczek na świecie, która ma z Igą bilans dodatni. Ona ma 3-1, jeżeli się nie mylę. Z tego co pamiętam, w Lincu Conchity Martinez nie było. Był ten Nie było. rosyjski trener i jestem prawie przekonany, że ten człowiek trochę popracował z Mirą przy tym forehandzie. To, co jest ewidentnym zyskiem Miry po tych 2 turniejach, po Lincu i po Stuttgarcie, jest przede wszystkim nabranie większej pewności do zagrania forehandowego po krosie. Jest też coraz bardziej umiejętne korzystanie z podciętego forehandu jako sposobu obrony, bo ona do tej pory podciętym backhandem grała na tej zasadzie Forehandem, tak. nie zmieniam uchwytu, już inaczej nie mogę, podetnę, rywalki ją kończyły, stąd się brały te dramatyczne porażki. Tutaj nagle, i to było na przykład widać parę razy w meczu ze Świątek, ona tym skłoszowym, podciętym forehandem potrafiła się rewelacyjnie długą piłką pod linię graną bronić, odpychać Polkę, spowodować taki mały dyskomfort. Te różne dobrze zaczynane ataki musiały się zatrzymać, potem był jakiś tam następny etap tej wymiany. Tak czy inaczej to był plus. Minus, w dalszym ciągu Mira nie potrafi grać tym forehandem po linii. Jeżeli tu nastąpi postęp, to bardzo szybko ona wróci do tego, co grała na początku ubiegłego sezonu. 740 widzów na żywo, to kolejny bardzo dobry wynik. Może nam się uda upolować okrągły 1000, a może przekroczymy 1000. Przypominam o subskrypcjach, o łapkach w górę, o komentarzach. Prosimy o to, żebyście się Państwo nie boksowali na naszym czacie, żeby to było w miarę kulturalnie, bo to nie zawsze tak wygląda, no ale nikogo tutaj nie będziemy karać. Mamy wolność słowa i wszystkich tolerujemy do pewnego stopnia oczywiście. Sprawa powrotu, bo ja przyznam szczerze, nie wiem teraz, okej, zamykamy temat Świątek, ona przegrywa z Andrzejewą, jest sporo inny trochę wywiad udzielony przez naszą tenisistkę, bo niepokoiły wywiady z poprzednich tygodni. De facto ona stwierdzała otwartym tekstem, że nie wie, co się dzieje. Tutaj mamy troszkę inny wywiad. Mówi, że jest zadowolona, ma satysfakcję. Nie z całego meczu, no bo trudno mieć satysfakcję z 2-0, 2-5 się robi, no to trudno, żeby ktoś był z tego szczęśliwy, bo to jest normalne. Ale pada bardzo fajne taka deklaracja: obejrzę, będę mądrzejsza.
Ja to bardzo lubię i szanuję, dlatego że przerabiałem w swoim życiu trenerskim kilku zawodników, kilka zawodniczek, bardziej zawodniczek i strasznie ciężko jest, to możesz mi wierzyć na słowo i Państwo też mogą wierzyć na słowo, że strasznie Ocenić ciężko to jest, potem. ale nie, zmusić swojego zawodnika, żeby on obejrzał mecz. Oczywiście to są turnieje nie tego kalibru, tutaj mamy transmisję, wiesz, na żywo, możemy to w internecie odtworzyć sobie, każdy gem, każdą piłkę w dowolnym momencie. W tych małych turniejach juniorskich, czy gdzie ja jeździłem, czy ITF-y, no nie ma takich możliwości. Czasami jest tak, że ktoś podpinał kamerę, nagrywał mecz i można było potem przeanalizować, potem zabroniono ze względu na RODO, czy różne takie dziwne okoliczności, zabroniono tego, ten proceder został wstrzymany, ale strasznie jest ciężko zmusić tego zawodnika, żeby on zobaczył i wyciągnął wnioski. Tu ja już nie mówię o tym, żeby usiadł czy usiadła i analizować, zobacz, to było źle, co powinnaś zrobić. No powinnam to, bo trenowaliśmy. A tutaj wygląda na to, że ta nowa ekipa trochę chce też dotrzeć Igi, tak mówiąc kolokwialnie od Zachrystii, żeby ona sama zaczęła analizować, żeby to nie było tak, że ona kończy mecz, udziela wywiadu, no nie wiem dlaczego przegrałam, szło dobrze przecież, no bo to nie ten rozmiar kapelusza, Karol. Nie. Mamy najlepszą dziewczynę na świecie. Słuchaj, ja ten wywiad też czytałem i jestem bardzo podobnego zdania. Mogę mówić same pozytywne rzeczy o tym wszystkim, co się zdarzyło po tym spotkaniu. Bardzo, bardzo mądre podejście do przegranej. Ja ci powiem więcej. Ja uważam, być może moje oczekiwania były inne, mniejsze. Nie było we mnie tej histerii, którą mieli ci, którzy tam każdym ruchem na tych treningach u Rafy byli przekonani, że za moment będzie 17 wygranych kolejnych turniejów wielkoszlemowych. Być może taka chwila też nadejdzie, ale na razie krok po kroku z całą pewnością atmosfera została troszkę wyczyszczona, jest dużo lepiej. Śmiesznie brzmi, jak się chwali kogoś, kto przegrał spotkanie, ale jak gdybyś mnie zapytał na przykład na antenie, to ja bym był skłonny powiedzieć, nie, to był dobry występ. Po tym rozedrganiu, po tych wszystkich jakichś histerycznych reakcjach, po takich rzeczach, których naprawdę nie chcielibyśmy oglądać, było dość spokojnie. A tenisowo naprawdę długi czas było naprawdę nieźle. Ja dzisiaj posłuchałem takiej rozmowy dwóch Maćków w Kanale Plus. Znanego nam bardzo dobrze Maćka Łuczaka, z którym niedawno pracowaliśmy, i Maćka Zaręby. I oni analizowali cały ten mecz ćwierćfinałowy, potem analizowali kolejne spotkania. Ja się prawie z każdym wypowiedzianym przez nich zdaniem zgadzałem. To było bardzo mądre. Tam nie było żadnych podtekstów, tam nikt niczego, opowiadając to czy tamto, nie chciał załatwiać. To niestety nie zawsze tak w przeszłości wyglądało. I ja mam same pozytywne wrażenia z tego meczu, z ocen, jakie powstały po tym spotkaniu. Niech to idzie dalej tą drogą. Trzeba trochę poczekać, trzeba dać szansę. Zobaczymy, co będzie. Tak, bo to jeszcze pamiętajmy o jednym. Stara tenisowa prawda mówi tak, że jeżeli zawodnik świadom jest tego i trener, który pracuje nad tym zawodnikiem, jest w stanie go ukierunkować na taki tor pozytywny myślenia, że pomimo przegranego meczu masz więcej tej satysfakcji z tego, jak grałeś, jak prowadziłeś grę, czy trzymałeś się taktyki, czy różnego rodzaju techniczne warianty, które trenowałeś, one wychodziły, a pomimo to przegrałeś, ale przegrałeś w meczu takim stykowym, ciężkie 3 sety, to nie ma się co, bo to tych przegranych jeszcze będzie mnóstwo. To tenis jest taki, że ktoś gra 128 i 127 przegrywa, wygrywa tylko jeden. To mówię o wielkich szlemach. Natomiast jeżeli Iga nie wpadnie, a nie ma powodu, tak jak Karol powiedział, zgoda, tutaj nie wpadnie w panikę, że nie udało się od razu zrobić coś wielkiego, ale że to były dobre kierunki, trzeba się tego trzymać, to już jest w pewnym sensie tak połowa zwycięstwa. Wiesz, Słuchaj, tak zapisałem wygląda. sobie, trafiłem na rozmowę z Rogerem Federerem, nie wiem czy aktualną, czy ona powstała jakiś czas temu, ale istotne jest meritum. Roger Federer przez całą swoją karierę wygrał ponad 80% spotkań. Znasz?
Nie znam, bo Bo się inżynier mi uśmiechasz, tutaj myślałem, że wiesz o nie co chodzi. uśmiecham się, Ponad bo 80% spotkań, jakie rozegrał. Ale jednocześnie w tych 80% spotkań wygrał tylko 54% piłek rozgrywanych. I powiedział, że nie wygrywa się na korcie każdego punktu i nie wygrywa się każdego spotkania. Trzeba być najlepszym przy piłkach arcyważnych no tak. i przy spotkaniach arcyważnych. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, bo często nasi widzowie, kibice tenisowi, czy nawet amatorzy zapominają, że możesz przegrać spotkanie wygrywając o wiele więcej gemów. No wystarczy 7-6, 0-6, 7-6 i jesteś dużo na plusie. Tak samo z punktami. Ale tak chyba było w tym meczu Igi z Andrzejewą, tak mi się wydaje. Mogło tak być. Jeden punkt chyba był różnicy. Mogło tak być. Kończąc temat Igi i Stuttgartu, żeby tak nie było super wesoło, ta jedna rzecz mnie trochę martwi, bilans z tymi najlepszymi, bo ten bilans z ostatnich meczów to tam jest mocno niekorzystny. Czy to nie będzie wpływu miało, wiesz, na te wielkie wydarzenia, które idą? Leszek, jest dużo rzeczy negatywnych. Samo to, że ona jest w tej chwili w punktacji z Race, tenisistką numer 12, czyli jakbyśmy puścili wodę fantazji, dzisiaj ona nie gra w Nie gra turnieju Masters. mistrzów. No tak. Ona nie przeszła fazy ćwierćfinałowej w żadnym tegorocznym turnieju. Ona od dłuższego czasu nie wygrywa z tenisistkami topowymi. Więc jeżeli chcemy w to brnąć, to tego zresztą było dzisiaj bardzo dużo w analizie tych obu maćków, to można, to są, ale pytanie, czy to ma jakiś sens? Nastąpiła zmiana, trzeba otworzyć nowy rozdział, trzeba zapisać te kolejne karty trochę inaczej. No, dajmy tym ludziom szansę, niech popracują, niech pokażą. Mnie bardzo dużo rzeczy w tych obu pojedynkach przekonały. Ja zobaczyłem taki pewien rodzaj ciągłości, dużo mniej nerwowości przy uderzeniach. No ta popsuła wrażenie ogólne ta końcówka trzeciego seta. To na pewno, no ale ja o tym powiedziałem. No, Tak. nie uciekam od takiego stwierdzenia. Natomiast ogólne wrażenie z całego występu i to, jak dobre akcje obie grały, absolutnie pozytywne. No, mówiłem ci telefonicznie, pozostałe mecze turniejowe mogą się, nie wiem, nie istnieją tak naprawdę przy tym, łącznie z tym dzisiejszym finałem, który był, no nie oszukujmy się, żaden. No, bardzo lubię Karolinę Muchową, ale ten mecz się po prostu nie odbył. Tak, on się odbył, w cudzysłowie się nie odbył, bo jak to mawia się często, szczególnie na drugiego seta. Emocje jak na rybach. Wiesz, ja ostatnio Na grzybach. chodzę, no nie, ja chodzę Ryby to jeszcze masz polowanie, ale grzybów przy wiesz, nie jeziorku i widzisz. tam widzę tym kiełpińskim jeziorku moim, widzę tych wędkarzy, którzy tam siedzą cicho i tam Tak. machają tymi wędkami. No, nie dojechała trochę na ten mecz w drugim secie, ale ja miałem wrażenie, że to, co zrobiła, dochodząc już do finału, to był kres fizycznych to na możliwości. pewno, To, że w pewno. ogóle pierwszy set był taki ciekawy, że tam była pogoń, odrabianie strat. Leszek, skoro mówimy o tym hiszpańskim szkoleniowcu, to tu się trzeba ukłonić nisko. Holender Sven Groeneveld. Tak. Ja tego człowieka akurat miałem okazję poznać bliżej, bo jedną ze swoich podróży na Australian Open odbyłem siedząc w fotelu obok niego i miałem okazję z nim parę słów zamienić. Prowadził Mary Pierce, jak wygrała Australię. Prowadził, nie wiem, no naprawdę Annę Iwanowi, Tak. prowadził świetne tenisistki. Potem miał tę rolę tego konsultanta z ramienia Adidasa. On do niego trafiały topowe postaci. Gdybym go miał z kimś porównać z trenerskiej czołówki w skali światowej, Darren Cahill. To jest ten poziom. Ta półka. To jest ta półka. To jest szkoleniowiec wybitny i ja się bardzo cieszę, że on się zaangażował w pracę z Karoliną Muchową, bo to może tylko przynieść dobre rezultaty Dobre całym rozgrywkom, bo takich tenisistek, jak oni tutaj w tym komentarzu parę razy mówili, takich Rogero-podobnych brakuje. A wiesz, to jest właśnie piękno tenisa, bo po zakończonym finale, no piękna oprawa, bo Stuttgart, oni tam nie oszczędzają na oprawę, jakieś lasery, jakieś takie widowisko, światło i dźwięk, potem ten samochód wjeżdżający. Tam w Stuttgarcie się nie oszczędza na tym, ale jak przewrotną dyscypliną i momentami wredną wręcz jest tenis, bo zobacz,
Dwie piłki, jedna piłka od meczu, dwa meczbole z Fernandes, gdzie no jakbyśmy mieli postawić coś, to w życiu, no Fernandes dalibyśmy szansę, no może na kilka gemów, ale wyjątkowo źle grała wtedy ta Rybakina i ona to przechodzi i potem wygrywa już w sumie bez problemu z takim dość bezbarwnym finałem, wsiada do samochodu, jedna ma łzy w oczach, druga jest szczęśliwa, a jak niewiele brakowało i gdyby nie ten meczbol, to czy może Muchowa by wiesz co, wygrała? jedyne, co mi przychodzi do głowy, miniony tydzień mieliśmy rozstrzygnięcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. No, czy to nie są te same ciągi zdarzeń? No, trochę tak, no bo jeżeli coś jest powtarzalne, no to rzeczywiście to już można mówić o ciągu zdarzeń. Powiem ci, że Sport taki, No, taki tak, właśnie tak. paskudny potrafi być. No. tak, tutaj meczbola bronisz i to jeszcze może nawet przypadkowo gdzieś po taśmie, a potem wygrywasz cały turniej. Albo jedziesz na Tak. rewanż do Monachium i dostajesz bramkę w prezencie podarowaną przez jednego z najlepszych bramkarzy świata, prawda? A chcesz wiedzieć coś o tym samochodzie, jaki wygrała? No słuchaj, ja czekam, no. Trochę cię znam, no czekam. Wygrała Wiesz, Rybakina. mam tu parę drobnych odłożonych, kto wie. Czyli to zacznijmy może od tych twoich drobnych odłożonych, Aha. bo ten samochód na polskim rynku, jeżeli go mocno się przyłożysz i skonfigurujesz go tak, wiesz, że już więcej tam się nie da wsadzić, to się może nawet i 1 100 000 wynieść. Natomiast taka średnia jego cena, kiedy no, po bulwarze się toczysz delikatnie i szpanujesz, to tak 850-880 tysięcy. No, ja tylko jestem ciekaw, jakie ma umiejętności Rybakina, bo to jest taki, no, 473 czy 5 koni samochód, to już bardzo mocno efektowny kabriolecik i nie wiem, jakim ona jest kierowcą. Ale powiedziała, że ma miejsce, bo ma już jeden wygrany wcześniej, więc ma miejsce na drugi. No nagroda potężna. A nie było tak kiedyś, bo już skończymy ten Stuttgart, nie było tak kiedyś, że ta, która nie otrzymała za przyjazd, czyli tego startowego, nie była wysoko w rankingu, a wygrywała, miała do wyboru pieniądze lub auto. Bardzo możliwe, ale to Tyle lat temu, no słowo właśnie, daje, tam dużo było tych kombinacji. musiałbyś za z dużo. z familią Radwańskich musiałbyś Tak, rozmawiać. za dużo kombinujemy. Proszę Państwa, teraz tak, przeskoczymy szybko, bo mam tu jeszcze informację a propos Madrytu i już mam taką skompletowaną drogę Igi Świątek, jak to będzie wyglądało. Kasatkina albo qualifier, tak? Czyli któraś z eliminacji lub Kasatkina, potem będzie zestawienie Cocciaretto albo Lee, czyli Włoszka lub Amerykanka. Patrząc na siłę gry, no to raczej Cocciaretto, bo ona ma ten taki styl trochę à la Franch, lekko pod górę, biega do wszystkiego, ciężko ją zamęczyć na korcie ziemnym. To już się w pucharze federacji, widzisz, jak ten puchar federacji chodzi po głowie, już w tym Billie Jean Cupie się Zaszczepiłem. przekonała się Magda o sile gry Włoszki, kiedy stawialiśmy Tak. dolary przeciwko orzechom, że to nie da się tego przegrać, wygra, a się okazało, że jednak Włoszka była lepsza. Potem 4. runda, hipotetycznie, bo oczywiście te wytłuszczone nazwiska, czyli tych rozstawionych bierzemy pod uwagę, zawsze jakiś fuks może się zdarzyć, tak? Mówiąc językiem ze służewca, jakiś fuks tam może A się... wiesz, czy drabinka jest na 96, czy na... Musi być. Musi Musi być. To nie ma siły na to. 4. runda Jovic lub Fernandez. Ewentualny ćwierćfinał Svitolina Andrzejewa. No tu się schody zaczynają. Ale wiesz, Svitolina z Andrzejewą najpierw muszą się No tak, lekko tak, poboksować, tak. a łatwo nie będzie, bo wiemy, charakterki znamy, jednej i drugiej. Tak. Tu Rosja, tu Ukraina, no to wiesz o będzie co ostro. chodzi, tak? To mamy i półfinał, no niestety idzie w górę. Na świeżą, wypoczętą Sabalenkę, która ma tam Bencic, Osaka, Paulini. Słuchaj, taką już czwórkę. widać, że szykuje się bardzo trudny turniej, ale tak z drugiej strony, z ręką na sercu, no ciężko się spodziewać, żeby było łatwo, no bo dzisiaj sytuacja w tej kobiecej czołówce jest taka, jaka jest. Tych pań, Sabalenka się tak trochę wysforowała, mimo że grała bardzo mało w tym roku. To ma fantastyczny dorobek punktowy i to u niej wygląda rewelacyjnie, ale potworzyły się takie grupy zawodniczek. Iga jest w tej grupie mniej więcej na poziomie
golf i Tak, one mają małą różnicę. dokładnie, Punktową. tam są różnice niewielkie, więc wiesz, no założyć, że przechodzi się i nie trafiasz na kogoś dobrego, niemożliwe. To niemożliwe. To jeszcze, żeby być już takim dokładnym A do Rybakina końca. tam jest jeszcze obok golf. No. No tak. Więc A propos, sorry jeszcze, Aha. słuchaj, Rybakina od dzisiaj jest numerem 1 w punktacji The Race. tak, to też trzeba podkreślić. No, dodać trzeba dla statystyk hipotetyczne przeciwniczki na finał Madrytu: Rybakina, Pegula, Goff, Anisimowa, Ostapenko. No to wiadomo, że jeżeli ktoś spoza tej piątki tam doskoczy, patrząc na obecną formę, przyjdzie właśnie świeża Sabalenka, świeża Pegula, wypoczęte Anisimowa też, chyba na ziemi nie grała, bo Pegula wygrała na glinie amerykańskiej turniej i to całkiem łatwo i przyjemnie, natomiast Anisimowej tam chyba nie było. Nie, Anisimowa było. zrobiła przerwę, Anisimowa zwolniła trenera, No tak. więc tam... A bo ty znasz te wszystkie takie plotki, smaczki, mówiono o tym, że Fisset kręci się wokół Anisimowej, Wiesz, nic nie słychać? tego akurat nie wiem, nie widziałem nigdzie takiej informacji. Zobaczymy, ono z pewnością gdzieś No wyląduje. to na pewno, tylko właśnie tak kojarzono go, kojarzyli fakty, wiesz, tu zwolnienie, on wolny Bardzo elektron. możliwe, może że to być. tak będzie wyglądało. No. Pozwolisz, że spojrzę na nasz czat. Jeżeli coś ciekawego, no ktoś pyta, gdzie można znaleźć drabinkę Madrytu, no to można ją znaleźć oczywiście na tych wszystkich forach internetowych, są live scory, są różnego rodzaju. Albo strona WTA, Albo strona WTA, jak to woli WTA. zakładka turnieje i od razu kliknięcie w wyskoczy. Madryt i draws, czyli No i teraz drabinki. poszukamy tutaj, czy ktoś skonstruował jakieś pytanie. Teraz akurat, proszę Państwa, jest taki moment, że warto skonstruować jakieś zasadne pytanie, żeby można było tutaj Karola pociągnąć do odpowiedzi. Myślałem, że do odpowiedzialności. Nie, do odpowiedzialności to później. Teraz na razie tylko, bo tutaj trwa dyskusja o rankingu, kto wyleci, kto wyleci. Tak, tutaj już spekulacje widzę. Muchowa jeszcze nie jest w pierwszej dziesiątce, ona jest Nie. u progu. Wyleci moim zdaniem bardzo szybko Paulini, bo gra fatalnie, więc ona w pierwszej dziesiątce się na pewno nie utrzyma. Zobaczymy, co się będzie działo z Mboko, bo ona ten rozsąd miała niesamowity, natomiast no, zauważyłem, że nie było Natalii Tozja w tych turniejach amerykańskich ostatnich, nie wiem, podobno dalej współpracuje z Kanadyjką. No, ciekawa postać, jak nie nastąpi takie zachłyśnięcie się wynikami, może to nieźle wygląda. Tam parę rzeczy niestety trzeba szybko poprawić. Tutaj czekam na jakieś sprytne i takie zasadne pytania. W międzyczasie no, sporo nas jest dzisiaj na czacie, 750 na żywo oglądających. Trochę subów i kilka łapek w górę też by się przydało. To zawsze jest na to pora. Przypomnę tylko o naszym nowym formacie. Nowy format programu Retro miał miejsce niedawno. Artur Wichniarek był gościem programu. Kto nie widział, zapraszam serdecznie, bo rzeczywiście wbrew pozorom piłkarz, który ma potężną wiedzę o tenisie, bardzo serdecznie zapraszam. A przynajmniej się świetnie bawiłem. Już tutaj mam pytania, bo czujny nasz realizator programu wyłapał kilka. To nie jest taka prosta sprawa, bo my z Karolem mamy zawsze wiele tematów i jeszcze śledzić pytania. Tutaj jest to proces dosyć... Już mam. Ja jeszcze tylko dopowiem do Artura. Na początku rozmawialiśmy sporo o tenisowych amatorach. Nie wiem, czy ty akurat pewnie sobie zdajesz sprawę, natomiast w tych rozgrywkach ITF-owskich, tych takich po części amatorskich, bardzo często się spotyka byłych piłkarzy. Ja pamiętam... Ale mówisz ITF-owskie te tych pseudoweteranów, takich, powyżej czyli tam seniorów. 45, 50, 60 i tak dalej.
Ja sobie przypominam na przykład z tych rozgrywek dziennikarskich, to są te dziennikarskie Mistrzostwa Świata i tam też przyjeżdżali, na przykład byli piłkarze Bundesligi, którzy grali, mimo że po poważnych kontuzjach i z takimi kłopotami dotyczącymi poruszania się, grali znakomicie. A wiesz, kto tu siedzi, jeżeli chodzi... Wiem. Wiesz, no właśnie. Myślałem, że zrobisz mi trochę reklamy, ale... Ja nawet wiem, jak on tam się znalazł, wiesz. Była moja bardzo ostra rozmowa z szefem tej organizacji. To też jest w ogóle... Byłbyś dobrym menedżerem. Ta. Słuchaj, ja już swój management wyczerpałem. Wiem. Jest pytanie i to ciekawe. Kuba Domasiewicz 728. Panowie, jak myślicie, Sinner wygra 5. z rzędu turniej ATP Masters 1000, bo rzeczywiście on śrubuje takie rekordy, że no, i jeszcze przy kłopotach Alcaraza, bo tu trzeba dodać te kłopoty z kontuzjami Alcaraza, jak mu zniknie Hiszpan, jak on jeszcze będzie luźniejszy, bardziej swobodny, bo wiesz, ta presja Alcaraza, ona gdzieś krąży wokół Sinnera. Tylko wiesz co, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Sinner od kilku turniejów, i to takich dużych turniejów, gra rewelacyjnie, gra jak maszyna. Ludzie, którzy z nim grają, po prostu łapią się za głowę, mówią, to jest robot, nie da się z nim rywalizować, za ostro, za szybko, za powtarzalnie. Ale moje doświadczenie, twoje pewnie po części też, z tych bardzo częstych, ostrych występów w kolejnych turniejach podpowiada, że jak się tak dużo intensywnie gra, to musi przyjść moment kryzysowy. Musi. Rozmawialiśmy po Australian Open, pamiętasz, i ty mówiłeś, Alcaraz będzie teraz wygrywał wszystko. Ja powiedziałem, nie. Będzie przemienność w tej rywalizacji Alcaraz-Sinner, bo jeden nie da rady pociągnąć cały czas, wygrywać wszystko. Musi nastąpić przystanek, musi nastąpić wyluzowanie, trzeba robić przerwy. Rewelacyjnie moim zdaniem postępuje ostatnio Sabalenka. Iga też sobie w pewnym sensie pomogła, bo zrobiła Przerwę. taką dłuższą przerwę. Ona była może inaczej zaplanowana, z czego innego wynikła, ale była. Nastąpiło odejście od rozgrywek. Miałem takie wrażenie, że 2 razy podczas meczu z Andrzejewą, jakby Idze leciuteńko brakowało oddechu, jakby sięgała częściej niż zwykle po butelkę z piciem, albo tę butelkę sobie niosła tam do tej skrzynki z ręcznikami. Tego się nie oglądało. Był czas, kiedy ona bardzo często mówiła o zmęczeniu, więc im więcej grasz, na im większym poziomie intensywności, tym będzie więcej takich historii, że ta twoja wydolność, regeneracja po wysiłku, powrót odpowiedni, planowanie startów, to będzie kluczowe. Będzie kluczowe, ale właśnie wiesz, że te momenty takie słabsze, kiedy nazwijmy to w cudzysłowie łapała trochę zadyszki i szukała tego momentu oddechu, to też jest w pewnym sensie wina, że ona akurat wyszła z serii meczów. Gra Tak. właśnie akurat ostatnio nie za dużo. Ja wiem, dlaczego tak się stało. I przy takim organizmie trochę niepewności, gdzie ten stres jest większy, szybciej się po prostu męczysz, sztywniejsze są mięśnie, Ja tlen patrząc i tak na to dalej, miałem wszystkie moment rzeczy. niepokoju, ale na szczęście nie było niczego dalej. To znaczy to był taki krótki moment, zniknął, okej, tak jak mówisz, wracasz do rozgrywek, musi nastąpić skrócenie oddechu. Kolejne pytanie, było bardzo ciekawe. Czy zmiana trenera nie była błędem Alcaraza? Bo tu mówimy o kimś, kto wydawał się, będąc Juan Carlos Ferrero, będąc, ile razy myśmy rozmawiali i w ogóle ta myśl, że ten duet zostanie rozłączony, wydawała nam się wręcz niemożliwa i jakby wiesz, no tak idealnie spasowane puzzle. Słuchaj, ten wątek w hiszpańskich mediach tenisowych poruszany jest niebywale często w tej chwili i to nie jest przypadek, że temat wraca, bo rzeczywiście dosyć ciężko wytłumaczyć tę decyzję i my tak naprawdę do końca to nie znamy przyczyn, dla której oni się rozstali. Tam się coś mówiło o jakichś kwestiach finansowych, rodzinnych, o jakichś relacjach poza kortem. Oni siebie nawzajem bardzo chwalili. Oczywiście
trzeba brać pod uwagę, że czasami się ta formuła kooperacji wyczerpuje, ale jak ona się wyczerpuje przy serii sukcesów, no to tak powstaje takie dziwne wrażenie. No, też po części my to przerabialiśmy w odniesieniu do Igi. Przecież ona zmieniła Piotrka po tym, jak wygrała Roland Garros, zmieniła Tomka po tym, jak wygrała serię turniejów wielkoszlemowych, zmieniła Ficeta po tym, jak wygrała Wimbledon. No więc oczywiście są jakieś inne kwestie, które są poza naszym stanem Tak wiedzy. jest. Mam pytanie, Karolu, takie z serii pół żartem, pół serio, bo tego chyba w ostatnich latach nie było, ale swojego czasu ten proceder miał miejsce. Ktoś pyta, bo uciekło mi już, ale zapamiętałem, czy będą w Madrycie modelki i modele podawać piłki. Ale pamiętasz te czasy? Chyba będą. Oni to Tak? chyba podtrzymują, A, tak. widzisz. Ja na pewno to w zeszłym roku widziałem. O. Na niektórych chyba tych sesjach, zwłaszcza tych wieczornych, Mhm. coś takiego tam się dzieje. No, tam jakiś czas temu miała miejsce zmiana głównego dyrektora imprezy, bo Feluś Lopez wszedł na miejsce Manolo Santany. Słuchaj, jak Feluś Lopez wszedł na miejsce Santany, to modelki będą na bank. I modele wiesz chyba co, też. Wiesz to, ale tutaj mniej są istotne te kwestie osobowościowe związane z tą czy inną postacią. To są bardziej sprawy marketingowe. Oczywiście, tylko że wiesz co, Felek Lopez sam był modelem i No tak, tak. występował tak, w tak. paru takich sesjach, że mi zaparło dech. Jak Tak, zobaczyłem tak, go tak. reklamującego stroje kąpielowe, które no, dosyć skąpe są jednak, to powiem ci, że jak miałby decydujący głos, czy te modelki mają być i modele też, to myślę, że wajcha by poszła w stronę, Wiesz że co? mają być. Wiesz to, jak powiedziałeś o Felicjanie Lopezie, to tak sobie skojarzyłem, bo dotarł do mety turniej w Barcelonie. Bardzo ważna dla Hiszpanów impreza. W końcu Barcelona jest de facto stolicą hiszpańskiego tenisa. Siedząc tutaj, nie wiem, bo wchodziliśmy zresztą może nam nasz kolega, realizator podpowie, był mecz finałowy z udziałem Artura Fisa i Andrzeja Rubliowa. Natomiast tam rewelacyjnie wypadł młody, bardzo ciekawy hiszpański tenisista Rafael Hodar. FIS wygrał w 2 setach, to ci 19-latek, podpowiadam. ale FIS. FIS w 2 setach. No właśnie, to ten, który tego Hodara pokonał w 3 setach. I mówię o tym wszystkim dlatego, że Hodar jest tenisistą z Madrytu. Mhm. Lopez był też tenisistą z Madrytu. Po wielu latach dominacji Barcelony w tenisie hiszpańskim, nagle się ciężar przesuwa Do na Madrytu. korzyść Madrytu. Zwłaszcza ci młodzi. Kiedyś tacy czołowi Hiszpanie z Madrytu to był właśnie Feliciano Lopez, Fernando Verdasco, kiedyś Manuel Santana, Emilio Sánchez Vicario, Francisco Clavet. Teraz oprócz tego Hodara Martin Landaluce, którego Hiszpanie typowali bardzo długo na swoją największą, nową, młodą gwiazdą. On troszkę został z tyłu za tym Hodarem, no ale tak czy inaczej to też jest tenisista z Madrytu. Więc mają w topie rankingowym mało graczy młodych, ale ci, którzy tam są, to są ludzie z Madrytu. To nie tylko tak, że piłka, Barcelona i Madryt odwieczni rywale. Dokładnie po to powiedziałem. W tenisie jest tak samo. Pamiętam, bo kiedyś mój klub pradawny, WK Temera Warszawa, jako mistrzowie Polski, ja akurat miałem kontuzję i nie pojechałem, czego nie mogę odżałować, grali Puchar Europy i rozgrywany był właśnie w madryckim klubie królewskim w pięknych okolicznościach przyrody i tam chyba z 8 czy 16 krajów, no taki Puchar Europy Tak, jak tak, w piłce tak, nożnej tak. kiedyś był rozgrywany i tam Mera jako mistrz Polski brała udział w 16 najmocniejszych lig świata i właśnie pamiętam, że był i Barcelona była i Madryt. A kto grał w Merze? A w Merze był taki skład, był Rysiu. Belniek Budziak? Nie, to czasy Rysia Majora, A. tych starszych zawodników trochę, Okej. starszych trochę zawodników. Maciek Maziarczyk, O, Marcin Maziarczyk, Marcin. tak, Rysiu Major i spółka. Maciek Kost już wtedy też, ja byłem i chyba jeszcze 2 starszych
zawodników. I wiem, że była z urzędu dopuszczona ekstra właśnie Barcelona. Bo Madryt chyba wtedy był mistrzem Hiszpanii, ale Barcelona jako też wielki klub była dopuszczona i te dwie drużyny z Hiszpanii były. Jeszcze mam pytanie, bo mamy ostatni temat o Zwieriewa. Bo ktoś pyta, i stwierdza właściwie pytając, że Zwieriew ma ogromny problem z półfinałami, nie może tego przeskoczyć, czy to kwestia głowy. No, znamy Zwieriewa od maleńkości, wiemy jak gra, wiemy jaki ciężar psychiczny jemu siedzi z tyłu głowy, związany w ogóle z wielkimi szlemami, bo to jest jego bolączka numer 1. Jak to się zacznie przekładać na te mniejsze turnieje, tysiączki i potem... A chyba się przekłada. A chyba się zaczęło. To ja nie wiem, czy on długo Wiesz pociągnie. co, ja myślę, że Zwieriew miał swój absolutny top w tym roku w Melbourne. Myślę, że miał wygrany mecz z Alcarazem, ten półfinałowy, bo to był szlagierowy pojedynek, ewidentnie. Zresztą oba Tak, półfinały tak. były szlagierowe, ale Zwieriew, i on się poczuł tam skrzywdzony tym dopuszczeniem do Alcaraza interwencji medycznej, jak tak naprawdę on uważał, że to były skurcze. Tak, Wiesz, tak. jak zwykle tam powstała jakaś cała długa historia. Zwieriew ten pojedynek przegrał po strasznej walce, a Alcaraz się tak zbudował, że wygrał cały turniej, a z kolei obawiam się, że Zwieriew może mieć coraz większe problemy. Natknąłem się na taką jego wypowiedź w internecie, gdzie on się wręcz skarży, że ci młodzi grają tak straszliwie ostro, że on tak się musi męczyć, przechodząc kolejne rundy. To jest wszystko prawda, bo ci młodzi rzeczywiście grają niewiarygodnie mocne piłki. Jakieś peany wręcz na temat tego Hodara wygłaszał Artur Fils po meczu. Powiedział, że on w życiu nie spotkał człowieka, który by uderzał piłkę tak mocno. Tak. To jest kierunek, od którego dzisiaj nie ma odwrotu. Starsi tenisiści albo ci znani trenerzy, na przykład stryjek Nadala, mówią, że ten tenis chyba zmierza na manowce, bo to idzie wszystko coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, kreacji coraz mniej, tych takich ciekawych sytuacji na korcie coraz mniej, a pociski lecą jeden za drugim. Dokładnie. Jeszcze nam został jeden temat na koniec, taki trochę sensacyjny, ale jeszcze wątek kończąc hiszpański, to ja powiem Ci szczerze, że i tak jestem zdziwiony, że ta ekspansja, której nie było, bo był Alcaraz, ale tych Hiszpanów takich, którzy by weszli tak z przytupem, właśnie idąc w jego ślady, trochę było dla mnie za mało. Grała ta stara gwardia, oni tak to już na wyniszczenie. Ci średni, ta klasa średnia, oni byli, są i będą, natomiast nikt nie wszedł taki właśnie młody. Aż do teraz. Bo po tych wielkich zostaje kolego spalona ziemia. Spalona ziemia i Zobacz, po bombach, zobacz tak. Szwajcarię, zobacz Serbię, Tak. Hiszpanii to samo. Trzeba odczekać, Tak. gdzieś tam może zadziała jedna czy druga akademia, ale to się nie dzieje tak szybko. Dobrze, to teraz właśnie przechodzimy do tego wątku sensacyjnego, a tym wątkiem jest wracający znowu trochę jak bumerang temat dopingu. Ja nawet pisząc na portalu X zapowiedź dzisiejszego programu pisałem, że będzie ten temat dopingu bez dopingu w nawiasie, bo chciałbym Ci przeczytać, cytując w ślad za sport.pl, żeby tu się nie narazić na jakieś fantastyczne opowieści, że snujemy i mamy własne jakieś historie na sprzedaż, to chciałbym Ci przeczytać teraz taki krótki fragment i Państwu również. Sama Wądruszowa zdecydowała się w końcu przerwać milczenie i w mediach społecznościowych opisała kulisy swojego dramatu. Przyznała, że od dłuższego czasu zmagała się z ogromnym wycieńczeniem, kontuzjami oraz falą nienawistnych wiadomości, które zniszczyły jej poczucie bezpieczeństwa. I tu uwaga, teraz ważny fragment. Gdy ktoś zadzwonił do drzwi późnym wieczorem, bez odpowiedniego przedstawienia się, zareagowałam tak, jak ktoś, kto się boi, wyznała. Ujawniła też, przepraszam bardzo, bo to oczywiście, ujawniła też diagnozę lekarzy, ostra reakcja stresowa i uogólnione zaburzenia lękowe, które sprawiły, że w krytycznym momencie nie była w stanie poddać się procedurze WADA. To jest oświadczenie Wądruszowej. Ja przejrzałem cały internet wzdłuż i wszerz, bo chciałem
doprecyzować, żeby też mieć te informacje ścisłe, a nie fantazjować. Kiedy to dokładnie miało miejsce? Bo inna jest historia, kiedy i nie znalazłem, i tu już uprzedzam fakty, nie znalazłem żadnej precyzyjnej informacji, bo, Ale ci chodziło o porę dnia, czy? bo to był, jest tak, późny wieczór, środek nocy i tak, co portal, to inna informacja. Co Tak, innego. tu środek nocy, tu późny wieczór. Jest co innego jest o godzinie 21, jeżeli ktoś puka i mówi halo, próbka, poproszę, a co innego jak ktoś w środku nocy o 3 puka, Czy o 6 rano? to ty nie wiesz, co się dzieje, tak? Czy to CBA do ciebie puka o 6 rano, czy ktokolwiek. Tym bardziej, że ona poruszyła w obronie i całą historię i kasus jej koleżanki serdecznej z Prostejowa, która mieszkała w Prostejowie. Wiem, znam miejsce, widziałem ten dom nawet, w którym to miało miejsce, bo te domy... O Petrze gdzie Kwitowej tak, mówisz. Petra Kwitowa mieszkała zaraz za płotem, za kortami. Oni tam mają 6 chyba takich pojedynczych willo-bungalowów i te największe gwiazdy Prostejowa, one tam po prostu mieszkały i tam zaatakował ją ten Szalenie z gazownik, nożem. tak, który się przedstawiał jako gazownik. Swoją drogą okolica jest tak spokojna i tak bogata jak na Prostejow. W okolicy same wielkie domy i to naprawdę nie domy takie, wiesz, że tam małe ogródki, nie. To potężne posesje, potężne domy. Nic dziwnego, że to wszystko takie, wiesz, ogólnodostępne, pootwierane, no ale od tamtej pory, od ataku na Kwitową, raczej już się mieszkańcy pilnują. I teraz, zanim przejdziemy, a przejdziemy do takiej krótkiej dyskusji, chciałbym znać twoje zdanie, bo muszę się do tego odnieść w sposób oficjalny. Druga odpowiedź oficjalna, jak podkreśla portal puntodebreak.com, zespół prawny, bo to już od razu machina ruszyła, to nie jest tak, wiesz, to nie jest tak, że ona myśli, że co tu zrobić, ja myślę, że prawnicy pół godziny już po całej akcji, oni już pracowali na tym. Zespół prawny Wądruszowej liczy jednak, uwaga, na uniewinnienie. Argumentując, że ich klientka nie próbowała oszukać systemu, lecz doznała ciężkiego ataku paniki, który odebrał jej zdolność racjonalnego myślenia. Czeska tenisistka, mistrzyni wielkoszlemowego Wimbledonu z 23 i srebrna medalistka igrzysk w Tokio 2020 w grze pojedynczej od wielu miesięcy nie pojawiała się na korcie, fakt, co już wcześniej budziło niepokój kibiców. Teraz wiadomo, że czerwcowa rozprawa, bo już jest termin rozprawy, już będą debatować, co z nią zrobić, będzie dla niej najważniejszym meczem w karierze. I choć procedury antydopingowe są bezwzględne lub, ja bym dopisał, powinny być bezwzględne, bo to zaraz do tego dojdziemy, prawnicy zawodniczki przedstawili bogatą dokumentację medyczną, o której sama tam ona wspominała, która ma dowieść, że incydent był efektem niezależnego od niej stanu zdrowia. No to powiem ci, tłumaczenie jest takie na wskroś prawnicze, nawet można by w cudzysłów wziąć i prawnicze gadanie, bo jest takie powiedzenie. Wiadomo, że prawnicy są od tego, żeby zrobić wszystko, żeby jej się nie stało. Nic złego. Teraz cały czas wątpliwości mam co do tych okoliczności tego zajścia. O której, czy to w nocy, bo Karol, no, bądźmy normalni. Ja jak pukam do ciebie o 3 w domu i mówię, No nie, daj mi oczywiście, próbkę, oczywiście. No. a ty, jak, no co, on stał, kto tam był, czy to była kobieta, bo jak się jeździ badać kobiety, powinna być w zespole dwuosobowym kobieta. Kto tam był, nie wiemy, bo nie ma takich precyzyjnych informacji. Jeżeli wszystkie koty w nocy czarne, prawda, stanął facet przed wizjerem i krzyczy o próbkę, tylko o której? O 9, o 11 czy o 3 w nocy? Czy tak jak o 6 powiedziałeś? Słuchaj, jest tak pokrętne to wszystko, że sami ludzie, którzy za tym stoją, którzy pracowali w WADzie, czy po polskiej stronie, czy ta międzynarodowa organizacja, ta odgórna, powiem ci, nikt nie ma zdania na ten temat, bo jest tak wszystko poplątane i pomieszane, a już głosy się odezwały. Wrócił kasus. I Igi Świątek, i Sinera, i Simony Halep, i równouprawnienia, że są równiejsi, że są mniej równi. No, takie sytuacje doprowadzają tylko środowisko do wrzenia, bo zaraz znowu się odezwie Dżokowicz i powie, tak, no Sinner posmarował maścią, dali mu 3 tygodnie. Ale na temat Sinnera to Dżokowicz już się odezwał. Ostro, ja wiem. To tak, już były tak. takie wypowiedzi. Wiesz, tutaj
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że z naszego punktu widzenia tutaj ciężko wskazać jakiekolwiek rozwiązanie, które by było w takim obiektywnym, ogólnym odczuciu sprawiedliwe. Tutaj No tak. w ogóle nie istnieje takie pojęcie, bo z jednej strony masz osobę, która jednak funkcjonuje w warunkach recydywy, bo ona tam jakąś historię Miała. dopingową na koncie miała. Z drugiej strony mamy do czynienia z dość rygorystycznie, czasami przesadnie rygorystycznie egzekwowanymi przepisami. Jak wybuchła historia najpierw Sinera, potem Igi, przy Halep niekoniecznie tak było. Przy Halep to raczej wszystkie szlaki prowadziły do Patryka Muratoglu, jakichś tam różnych dziwnych relacji męsko-damskich. Natomiast jeżeli odniesiemy się do tych dwóch przypadków, to już wtedy można było usłyszeć, że te przepisy, które obowiązują dzisiaj, są kompletnie nieżyciowe. Że trzeba. To Witold Bańka, Polak, który jest Tak. szefem WADA, mówił o tym parę razy w wywiadach, że to przestaje wszystko jedno do drugiego pasować. Z jednej strony te władze, ci nazwijmy to policjanci, którzy gonią złodziei, ci policjanci dysponują sprzętem nieprawdopodobnie czułym, potrafią 2 krople w basenie olimpijskim wykryć, Tak. a z drugiej strony pewnie raz czy drugi dochodzi do przesady. Jak tak pogrzebiesz w pamięci, prześledzisz wszystkie nam znane historie antydopingowe, ja sobie nie przypominam zdarzenia, przy którym ktoś przyłapany powiedział: tak, Macie rację. wziąłem, moja wina, nie powinienem, trudno, stało się, będę. Zawsze słyszymy jakieś tłumaczenia. Pigułki mamy, coś tam. Barszcz z krokietem, to jest barszcz z krokietem, słynny pocałunek z igrzysk, tak. dziewczyną, która brała narkotyki. Tak. No, wiesz, jestem bardzo daleki od tego, żeby mówić, że to są nieprawdziwe tłumaczenia, ale też no, chociażby z polityki współczesnej wiemy, że ludzie przyłapani tłumaczą się na To nie moja ręka. wszystkie. Mów, że to nie jest moja ręka. Dokładnie. No i jak tu z tego my mamy wybrnąć? No, Tak. mamy za mało informacji, jeszcze powielane wiadomości medialne. Każde kolejne medium coś tam od siebie dodaje. To jest taka opowieść jak o tych rowerach na Placu Czerwonym. Na końcu się okaże, że nie ukradli, tylko przywieźli albo odwrotnie. Wiesz, no, nie podejmuje się tutaj Sytuacja, powiem ci, jest ciężka. rozstrzygnięcia. Sytuacja jest ciężka, dlatego że tak, dziewczynie grozi za ten występek, bo to ona nie została przyłapana na dopingu, tylko No, słyszałem, prawie 4 lata. No nie prawie, tylko 4, tak. Tak naprawdę koniec kariery. Tak, jeżeli rzeczywiście jest niewinna w tym sensie, że to było w okolicznościach, gdzie ona miała prawo się bać, to dlaczego sama nie zareagowała, że następnego dnia rano nie zgłosiła się sama i tej próbki nie dostarczyła? To by zamknęło chyba, tłumacząc się, że się bała po prostu, bo myślała, że to Gazownik 2 jest grany i ktoś chce jej zrobić krzywdę. To by zamknęło usta. No, tym bardziej, że ona teraz właściwie bardziej walczy o to, żeby wrócić na kort i raczej takie wspomaganie się, wiesz, farmaceutyczne nie ma sensu. Wiesz co, to są bardzo trudne zdarzenia do takiego racjonalnego rozwiązania, do znalezienia właściwej ścieżki. Nie każdy, powiem wprost, ma takie szczęście jak Iga Świątek, że pojawił się człowiek pod tytułem Andrzej Pokrywka, który pokazał palcem ścieżkę co działania. należy zrobić i jak zrobić. Andrzej był kiedyś dziennikarzem w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym. Ja o nim mogę mówić z taką prawdziwą przyjemnością, bo miałem parę razy okazję z nim współpracować. Ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale to on właśnie mnie pomógł w doprowadzeniu do emisji w WOcie. Ja przywiozłem z Melbourne najpierw taśmę, którą prawie kupiłem za własne pieniądze z meczu finałowego Magdy Grzybowskiej, a potem z Londynu
z meczu finałowego Oli Olszy. Czyli oba wielkoszlemowe finały juniorskie. Polska telewizja miała, W nosie. no to jest ładne określenie, ja bym prywatnie użył lepszego, wyemitowanie takiego obrazka. A to nie było w czasach, kiedy był podgląd na wszystkie takie Tak. zdarzenia, tak jak dzisiaj. Nie było streamów, które możesz przewracać sobie jak Dowolnie, chcesz, prawo, dowolnie. lewo, tak. No dobrze, proszę Państwa, 2 godziny szybko zleciały, jak zwykle, w towarzystwie Karola Stopy i świetnie się, mam nadzieję, Państwo bawili. Dowiedzieliśmy też się mnóstwo ciekawych rzeczy. Wchodzimy w bardzo ciekawy okres sezonu. W taki okres sezonu, gdzie będzie najwięcej, jak to mówimy w żargonie tenisowym, gry, bo czeka nas Madryt, czeka nas Rzym, no i wisienka na torcie, czyli Roland Garros, a więc to najważniejsze tenisowe danie na kortach ziemnych. Będą brudne skarpetki, będą maratońskie mecze. Ale nie będzie w Paryżu obrazków ze stref zamkniętych specjalnych. Tak. Nie będzie tego, co się zdarzyło w Melbourne z Coco Gauff, czy tego, co się zdarzyło w Melbourne z Igą Świątek. Amélie Mauresmo i Gilles Moreton parę dni temu na specjalnej konferencji, mówiąc o nowościach, bardzo mocno podkreślili, że rozszerzają strefy zamknięte dla jakichkolwiek kamer, a z drugiej strony pozwalają zawodnikom na dostęp do sieci w miejscach, których do tej pory dostępu nie było. Będą badania takie metaboliczne, wzrost, waga, wiesz, wprowadzają różne dane zawodników do systemu i to się zacznie w Paryżu, to będzie cały opracowany mechanizm, także nie będą cię bujać, że czytasz, mój, co? 180 centymetrów? 80 centymetrów albo 70 kg, no chyba trochę więcej. Ale to ciekawa sprawa, bo WTA przez lata podawało wzrost i wagę, potem przepisywali potem z zamknęli, roku na rok. Przecież Serena Williams 56 kg ważyła przez wiele lat, a my się dziwiliśmy i na początku to oddawaliśmy wiarę, że ona taka jest jakaś szczupła, ale potem nam to umknęło. Sami Państwo widzą, że nie możemy skończyć, bo co chce skończyć program, to Karol wyskakuje z jakąś żabą. Już idę. I z jakimiś nowościami, ale faktycznie sporo tych nowości, a tenisa, jeżeli chodzi o Paryż, to będzie 4 chyba anteny i nawet będziemy wykorzystywać, także tenisa będzie jeszcze przed nami mnóstwo i tak jak powiedziałem, najciekawszy, moim zdaniem najciekawszy, taki najbardziej gorący okres właśnie to ten szczyt w Europie, kiedy wraca Mączka w roli głównej. My trzymamy kciuki za naszych tenisistów, za nasze tenisistki. Dzisiaj już Państwu serdecznie dziękujemy. Karol Stopa był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Przypomnę tylko jeszcze, że program Retur w nowym formacie, dzięki naszym patronom, to się wszystko udaje. Tych patronów jest coraz więcej i dzięki im za to, przez to mają Państwo wpływ na jakość tych programów i na to, że możemy po prostu robić ich więcej. A kolejną niespodziankę będziemy mieli dla Państwa, jak przekroczymy, uwaga, 10 000 subów. No, ale znając naszych widzów, to szybko to będzie miało miejsce. I jeszcze raz Państwu dziękuję ślicznie za dzisiejszy program i naszemu gościowi, Karolowi. Do usłyszenia, do zobaczenia.